Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony Żuraw z kanału żuraw.pl i dzisiaj startujemy z nową przygodą w świeżo zbierającym na swoje wydanie systemie na Kickstarterze, czyli w Conanie The Hyborian Age, czyli w Conanie erze chyboryjskiej wydawnictwa Monolith, francuskiego wydawnictwa Monolith, które znane jest z wydawania planszówek, w tym też właśnie w świecie Conana, ale nie tylko. Ze mną są moi wspaniali gracze dzisiejsi. W pomniejszonym składzie miało być 4 graczy, ale niestety czwarty się nie zjawił, ani się nie odzywa, więc niestety nie możemy na niego czekać w nieskończoność. Gramy bez niego. Pierwszym graczem jest Bleddyn. Cześć. Drugim graczem jest Earl. Welcome. I na końcu jest Nunki. Witam. Ogłoszenie parafialne przed rozpoczęciem sesji. Dla wszystkich widzów, którzy oglądają, zbierają się wam punkty kanału za oglądanie mojego streamu i te punkty kanału możecie wykorzystać na sesjach RPG do wykupienia graczom albo ułatwienia bądź utrudnienia. W przypadku Conana będzie to wykupienie przerzutu w ramach ułatwienia jakiegoś, a w ramach utrudnienia to się jeszcze wymyśli, ale może jakiś powiększony modyfikator trudności albo obniżona kostka, dużo to zobaczymy. Jeśli ktoś wykupi, będziemy myśleć. I tak, będziemy grać w Conana erę chyboryjską. Gra, która ma swoją własną mechanikę, dosyć prostą. Mamy 4 podstawowe atrybuty postaci. Są to might, czyli wszystkie takie cechy jakby fizyczne postaci, w tym też trafianie i zadawanie obrażeń w walce. Mamy Edge'a, którego ciężko sobie na polskie jakoś sensownie przełożyć, który odpowiada za zręczność, gibkość, ale także za atrybuty związane z zbraniem pułapek, wykrywaniem niebezpieczeństw, orientacją w terenie, temu podobnych rzeczy. Mamy też Grit, który jest chyba odpowiada za wytrzymałość postaci, jej kondycję, odporność na trucizny, obrażenia i temu podobne rzeczy, ale także testuje się Grit w przypadku, kiedy chcemy testować nasze umiejętności społeczne, jak zastraszanie czy perswazja, a także Grit jakby powiązany jest z całkowitą liczbą punktów życia naszej postaci. No i mamy jeszcze ostatni, 4 atrybut Wits, który reprezentuje elokwencję postaci, retorykę, wygadanie, ale także możliwość odszyfrowania starożytnych języków, symboli, także za dedukcję w śledztwach, a także wykrywanie kłamstw. No i też za wszystko, co związane jest z magią czarnoksięską, to widz odpowiada, więc mamy takie 4 proste atrybuty. Z nich tam wynikają atrybuty pośrednie, jak właśnie ilość punktów życia, czy obrona fizyczna oraz obrona przed czarnoksięstwem. No i podstawowy rzut w tej grze wygląda tak, że rzuca się do wybranego atrybutu i każdy z atrybutów ma przypisaną jakąś swoją kość. Standardowo kości mieszczą się tam w przedziałach między D4 a D chyba 10, ale akurat nasze postaci dzisiejsze, które gotowe były w starterze, są uśrednione, że chyba wszystkie mają maksymalnie D6 do rzucania na swoje atrybuty i oprócz tego dodaje się tak zwaną kostkę flex do każdego rzutu postaci i ona jest akurat na poziomie kostki D10, ale i rozwój tej kostki jakby dewaluuje wartość tej kostki, ale podwyższa szanse na krytyczny sukces, ponieważ tak właściwie ta kostka ma znaczenie tylko wtedy, kiedy wypadnie na niej maksymalny wynik, czyli 10. Wtedy odpalany jest jakby krytyczny sukces i odpalane są jakieś dodatkowe, fantastyczne, heroiczne rzeczy w grze. I właściwie wszystkie pozostałe testy walki, czy jakieś testy odporności, wszystko jest powiązane z tymi 4 atrybutami i wszystko się wokół tego kręci. Dodatkowo mamy pewną metawalutę, pewien zasób, który nazywa się staminą. Trochę podobny do impetu z Conana 2D20, jeżeli ktoś znał, który jest, każda postać ma jakiś tam poziom startowy i może też tę staminę wydawać, jak i zdobywać. I za tą staminę można wykupować różne dodatkowe atrakcje w trakcie różnych testów, w trakcie walki i tak dalej. I postaci mają kilka akcji do wykonania. Chyba 2. Tak.
I mogą się w tej trakcie akcji poruszać, walczyć, jakieś tam podnosić rzeczy, wchodzić w jakieś interakcje i różne akcje, które są tam w tabelce przedstawione, mają swój koszt właśnie w punktach akcji. Niektóre kosztują 1 punkt akcji, niektóre kosztują 2 punkty akcji. Zdarzyć się pewnie może w trakcie rozwoju postaci, że tych akcji postać będzie miała więcej. Na pewno NPC niektórzy mogą mieć więcej niż 2 akcje w rundzie, ale to na tym poziomie startera jest to ustawione na poziomie 2 akcji na rundę i dzisiejsza przygoda Pieczęć Acheronu jest przygodą bardzo prostą, głównie skupioną na przedstawieniu, jak wygląda walka w różnych aspektach, eksploracja i walka w różnych aspektach tej gry i jest, patrząc po tym, jak jest skonstruowana przygoda, jak już jakby wspominały o niej osoby, które już przechodziły tą przygodę, prowadziły, że jest bardzo wyśrubowana śmiertelność wyzwań w tej przygodzie, więc jest bardzo prawdopodobne, że w tym pomniejszonym składzie nasza ekipa może doznać TPK już na pierwszej sesji. Za Zresztą... pół godziny. Tak, ale jak będzie, to zobaczymy, bo widzę, że tu często na razie poza grą wypadały często krytyczne sukcesy. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało w praniu. No i myślę, że to wszystko, co mogę na tę chwilę powiedzieć o tej mechanice. Całą resztę będziemy uczyć się testować właśnie w praktyce. Powietrze w bezwstydnym Myszołowie jest gęste i przesiąknięte dymem. O tak późnej porze większość bywalców przycupnęła na krzesłach lub przykucnęła w alejce na zewnątrz, wypróżniając swoje wnętrzności. Kilku chichoczących łotrzyków rzuca kośćmi w kącie, ale po długich dniach walki na granicy większość z tych sprzedawców mieczy przybyła zmęczona. Wydała cały swój zarobek i teraz ledwo trzyma się przytomności. No i jest jeszcze Radan, wasz towarzysz broni, który siedzi wyprostowany, obgryzając wielogodzinny kawałek rozgotowanej wołowiny. Pochyla się nad talerzem, oblizuje wargi i szepcze. Chciałem wam wszystkim coś zaproponować. Coś, co może okazać się bardziej lukratywne niż sprzedaż mieczy. Co wy na to? Macie ochotę zaryzykować swoją skórę za trochę więcej pieniędzy, niż moglibyście wydać na służbie u księcia? Angus, słysząc te słowa, daje siarczystego klapsa tancerce zamorańskiej, która właśnie siedziała mu na kolanach, mówiąc: obraz Miramis, wracaj do roboty, chyba inni klienci czekają. Po czym przestuje swoje gęste czarne włosy, tak że czupryna ląduje mu na plecach, odsłaniając jego poznaczoną bliznami twarz, ogorzałą od południowego słońca. Z jedną swoją dłoń zaprawioną do boju, no to chwyta dwuręczny miecz, który jest oparty o ścianę, jakby szukając, sprawdzając, czy jest cały czas w pobliżu, i tylko nachyla się głębiej nad stolikiem, mrużąc swoje szare oczy, wsłuchując się, co też Rada ma do powiedzenia. A pozostali dwaj? Nasz towarzysz Radan, czyli kto? Tak z czystej ciekawości. Druh od 20 lat, czy facet poznany dziś rano przy wołowinie? Nie, Radan ani jedno, ani drugie. Walczyliście w tej samej w tych samych oddziałach, w jakiejś lokalnej wojence, która interesuje was o tyle, że jedna strona płaci wam za to, żebyście nurzali swoje miecze we krwi tych z drugiej strony granicy. Młodość. 40 lat temu też byłem taki. Przestań zrzędzić, Dowar. Posłuchajmy go. Może coś więcej do kapsy nam wpadnie niż te marne srebrniki. Od tego pożałuj się bogowie księcia. Ja również z chęcią wysłucham. Pochyla się bardziej Hanzi, niezbyt wysoki jegomość, drapiąc się po dwudniowym zaroście. Ja mam już trochę dosyć miejskiego życia. Wszędzie są oczy, które wypatrują tylko, jak ci wbić nóż w plecy. Napaleniście na tę robotę jak młode koziołki. Ale niech wam będzie. Cóż, wolałbym Abultestowi na krechę nie wisieć kasy za napitki i dziewczyny. No to mów, chłopaku, mów. Okej, tylko jeszcze... Byłem to są 2 metry chudego jak szczapa dziadygi.
resztki jeszcze dawno minionej chwały widać czasami w oczach, bo w ciele to już niewiele zostało długością. Ha! Pamiętacie ostatnią burzę piaskową i to, że ziemia trzęsła się w posadach jeszcze w trakcie jej trwania? No, powiem wam, chyba czegoś takiego dawno nie widziałem. Ja to nigdy czegoś takiego nie czułem. Ktoś pewnie spał nachlany w 3 dupy w lokalnym rynsztoku, skoro nie pamiętasz. Aj, może byłem zajęty. No ale co z tego wynika? No, zatrzęsło się i co? Raz na jakiś czas się trzęsie mocniej, słabiej. W każdym razie powiadają, że na południowym wschodzie cosik się z ziemi wyłoniło, kiedy te trzęsienie się skończyło. Jakoweś ruiny, ponoć wielce starożytne. Część z nich, jakaś kopuła, wystaje w ziemi, a w niej otwór, tylko taki zapieczętowany. Ale jakby jakiś zdolny złodziej się tam przytrafił, to i może dostać by się do środka jakoś udało. A co w środku? Jesteś pewien, że nikt tam się nie wybrał? Od tak sobie ruiny stoją i nikt do nich nie lgnie? Nikt nie jest ciekaw? Ale przecież ci mówię, że toż to od niedawna jest. Od tamtej burzy. Wcześniej pod ziemią schowane. No, jeśli poszukujesz klucznika i Hansi wyciąga z jednej ze swoich kieszonek komplet wytrychów i zaczyna się nimi bawić w dłoni. Pomyśl ta, chłopy, co tam może być w takich ruinach? Złoto? Klejnoty? Święte relikwie? Wiedza. Wiedza. Miejski grobowiec pewnie. Ale ponoć i tam złoto można znaleźć. Złota to pewnie w takich ruinach w brud. A że to świeżynka, to jeszcze hieny się nie przypierdzieliły. Sam bym tam poszedł, ale paczajta. I tu odsłania w kaftan przesłaniający mu jego lewą nogę. Pokazuje paskudnie wyglądającą ranę na łydce. Ale niestety w ostatniej potyczce dostałem strzałą pod kolano. I niestety... Tylko ci to ktoś opatrzył, czemu że się nie przyszedł? Sięgam za pas, bo tam mnóstwo wiszących woreczków z ziołami, maści i tym podobnych rzeczy. Opatrzę ci to, chłopie. I pójdziesz z nami. Nic. Spokojnie. Nie trzeba, jakoś samo się zagoi. Nie stać mnie na... Zgodnie z opisem białej magii, którą władam, mam, tak ładnie nazywa, wbudowany czar, nawet nie trzeba go testować, za pomocą którego mogę określić, jaki jest stan zdrowia lub psychiki dowolnej żywej istoty, tylko muszę go dotknąć, w związku z czym kładę mu rękę na ramieniu, na zasadzie tak niby uspokajająco. Stać, nie stać. No nie jednośmy razem przeżyli, tak? Oddasz później. Dobra, wiesz co? Nie wiem, tam jest opisane, na co masz rzucać? W ogóle nie rzucać. Czary wrodzone są poza mechaniką. Po prostu jest opisane, że mogę określić stan zdrowia psychicznego i fizycznego dowolnej żywej istoty, kładąc mu rękę na nagiej skórze. Wchodzi w to wiedza o wszelakich ranach, chorobach, dolegliwościach, problemach psychicznych i emocjonalnych. Mężczyzna troszkę niepewnie, jakby też troszkę niechętnie odsłaniać tą nogę bardziej, kiedy tam przykładasz dłoń, żeby sprawdzić. Faktycznie to przekonujesz się, że jego rana nie jest aż tak poważna, na jaką wygląda. Jest bardziej po prostu wygląda nieładnie, niż faktycznie jest jakaś mocną dolegliwością. Wyciągam z woreczków garść ziół, miseczkę, do której nakładam sążnistą taką porcję niedźwiedziego sadła, ruszę zioła. On się tak podejrzliwie temu Zmarł. przygląda, ale to na pewno mi pomoże? Wątpisz. Tak się... No, Gdyby moje środki nie pomagały, nie dożyłbym tego wieku, który dożyłem. No pamiętaj, że przez 2 tygodnie z żadną dziewką się nie zabawisz, nie? Nogą na pewno. 2 tygodnie mi niepotrzebne, te ruiny są 2 dni drogi stąd. No w ruinach też się z dziewką raczej nie zabawisz. Ja mówię Chociaż o tym- ja nie osądzam, Ja zależy mówię co o tam znajdziemy. specyfikach Dawora. Jak one działają. Dowara. A Wora, dobrze powiedziałeś, to żart z błędem ortograficznym. Tak? No już nie wiem. W każdym razie sam do tych ruin nie pójdę. Raz, że noga, 2, ja się na złodziejskim fachu nie wyznaję. Umiem dobrze strzelać z łuku i dać komuś po ryju. A tak w ogóle to skąd masz tą informację o tych ruinach? Widziałeś się na własne gały? Ostatnio
wygrałem w kości z takim jednym, który trochę pieniędzy mu zabrakło i w ramach podziękowania dał mi kawałek mapy i opowiedział o tych ruinach. No dobra, a jaki chcesz mieć udział? Bo pewnie do tego zmierzasz krętymi ścieżkami wasz cywilizowanych ludzi. No, jak no, sprawiedliwy. 4 nas jest, to po 1/4 na głowie, no może kilka 4 złotych mon. 4 nas jest, a 3 nas idzie. Coś mi się ten interes słabo widzi. To jaką proporcję proponujesz? Ja 1 z 10. Daleko to? No, jakieś 2 dni drogi. No, może najpierw zobaczmy, czy w ogóle tam coś będzie, a potem będzie nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. 2 dni przy mojej maści noga ci się wygoi. I wtedy będziesz mógł na swoją 1/4 wziąć zupełnie uczciwie. Razem wejdziemy, razem ryzykujemy, razem wychodzimy. Ale wiesz, każdy dzień zwłoki może być na wagę złota, którego może już tam nie być. No nie, Davor powiedział, że po drodze ci się zagoi, zanim tam dotrzemy. Wybacz, trochę za dużo wypiłem już dzisiaj. Na wielbłądach, koniach mamy w ogóle coś? Czy trzeba będzie zorganizować? Chyba nic nie macie z takich rzeczy w ekwipunku. W ogóle nie mamy ekwipunku, więc to na pewno się łączy. Mamy. Ja mam dwuręczny miecz, nóż Miecz i jednodniowe serce racje. bohatera. Jednodniowa racja. O, tak ja mam Ale co? noże do rzucania, Konanie. Miecz najważniejszy, a reszta nie interesuje. wytrychy i skradzione złoto. No to dobra, to Ukradniemy konie i... pożyczymy. Przecież będziemy musieli wrócić z tym wszystkim, tak? A kto nam każe tu wracać, jak tam będą złota jakieś? Ja proponuję... No. Słyszałem o Zambuli, że tamtejszy satrapa szuka ludzi. Możemy tam się udać. Akurat po drodze, też na południowy wschód stąd. W sumie ta wojna już mi się trochę znudziła. Może w Zambuli mają ciekawsze rzeczy do roboty. To jak będzie? Wchodzicie w to? Ale Tak. to już jasne. Tak. Lepsze to niż czekać na te chłapy, które nam wataszkowie rzucają. A ja przewidziałem, że ci Zamorańczycy sknery a nóż mają w drugiej kieszeni. No okej, to spotkajmy się jutro rano u wyjścia z miasta. Czas opuścić tą zapyziałą dziurę i zażyć trochę świeżego powietrza. Może spotkajmy się za miastem. Albo i za miastem, w sumie. Kto by tam lepiej nie stwarzać, nie interesować niepotrzebnych oczu, bo jeszcze ktoś gotów się zainteresować, gdzie się udajemy. No ale jak coś, to nikomu pary z gęby. Wie. Dobra, to ja idę kurować nogę. Stał, rzucił parę monet z wychudzonego mieszka, które mu jeszcze zostały. I do zobaczenia jutrzejszego ranka. Ja myślę, że Hanzi też udał się wcześniej. W związku z wyprawą udałby się wcześniej na spoczynek. Mięczak. Ile to minęło od czasu, jak dostałeś ode mnie maść? Już ponad 2 tygodnie, nie? Rozumiem zainteresowanie. Szukam wzrokiem Semiramis i tak spędzam resztę tego wieczoru. A ja z kolei, powiedz mi, bo nie wiem dokładnie w którym miejscu geograficznie w ogóle to się Wiesz się co, znajduje, nie? jesteście w Szadizarze, Okej. w Zamorze. Czyli, dobra. W takim razie przeszedłbym się po okolicy i spróbował znaleźć przyjaznego wielbłąda. Przyjaznego wielbłąda. Tak, dzięki mocy zesłanej przez Jebala Saga jestem w stanie rozmawiać z... Żebalsak? Nie, Jebal. Tak z francuska. W Conan Exile są tak mówią, tak Żebalsak. Jebal Saga. Ta wersja od razu powoduje, że nie, to nie jest ta wersja. Jean-Jacques Jebal-Sac tutaj nie występuje. Okej. No więc właśnie. Czy ta twoja umiejętność też nie wymaga rzucania? Tak, to jest jedna z 3 takich pasywek. Jeszcze jest trzecia, która pozwala rozpoznawać magiczne przedmioty, czary, osoby poddane działaniom zaklęć i tym podobne rzeczy. To tylko to. Czyli zasadniczo ty jesteś takim druidem. Droidem. Dobrze, więc skoro wyłazisz na miasto, więc przechadzając się pośród ciasnych, mrocznych uliczek Shadizaru, na pewno udaje ci się znaleźć jakiegoś wielbłąda. Może nie jest to najpiękniejsze i najokazalsze zwierzę w okolicy, ale słucha się i jest... Tylko go w ryj nie strzel. Tak,
Słucha się i jest jakby skłonne Ja to nie iść, Angus. iść za tobą, oczywiście, jak tam żryć dasz co po drodze, nie? Tak, więc już po chwili to jest mój nowy, najlepszy przyjaciel. Kopyta mu obejrzę maścią na natrę, bo żeby nie spękały. Ej, nie dbają o ciebie, nie dbają. Chodź, pospacerujemy. No i cóż, właściciel tego pięknego stada kilkudziesięciu wielbłądów być może rano doliczy się, że jednego brakuje, a być może nie. A kto wie, może nawet wrócimy, zanim zacznie je liczyć. Na Tak. pewno będzie lepiej ze mną niż z nim. A zresztą Shadizar niebezpieczna okolica, bo czasami jakieś, nie wiadomo co, z pustyni jakiś szakal przylezie, w gardziel się Liczone wgryzie. cenę, liczone straty są już. Tak. Dokładnie. A ponieważ po kilkudziesięciu latach przyzwyczajenia pozostają przyzwyczajeniami, nie spędzam nocy pod dachem, albowiem z zasady nie spędzam nocy pod dachem. Zatem udawszy się poza bramy miejskie w miejsce ciche a ustronne, tam mniej więcej gdzie mieliśmy się rano spotkać, po chwili okryci wspólną derką wielbłąd i ja. Śpimy w najlepsze. Coś jeszcze Co przed jak pójściem. co? Co ty chciałeś, Bledyn, przed pójściem zrobić? To jest nieistotne dla sesji, że tak powiem. Dobrze spędzić wieczór. Dobrze Dokładnie. spędzić wieczór. Więc za te ostatnie złote monety, które ci jeszcze zostały z żołdu, jak najbardziej potrafisz i masz szansę sobie zaszaleć. Maści dowarać i niestraszne. A przed świtem, oczywiście wymknę się standardowo po cichu, zwinnym panterzym krokiem Cymeryjczyka i przechadzając się do bramy, po drodze też sprawdzę gdzieś tam u jakiegoś handlarza, czy czasami jakiś zabłąkany koń nie jest, którego można by zwinąć i sobie pokusować przez bramę o świcie. Masz od tego jakąś pasywkę, czy nie? Ja nie wiem skąd generalnie są te pasywki, jeśli chodzi o Dawara. To już Po nie 25. White Magic Inherent Spells. Okej, ja tam się nie wtrącam, jakby to żuraw najwyżej nie doczyta, czytał ewentualnie naginasz trochę rzeczywistości, bo akurat skille jakie masz to masz wypisane na karcie, ale to już nieistotne jest Nie, dla mnie. na karcie mam te, które się rzuca aktywne, 2 czary. W każdym razie nie mam żadnych pasywki, po prostu chcę To zwędzić konia. myślę, że potestujemy sobie coś i myślę, że do tego pasowałby Edge chyba. A, w ogóle to na początku opowieści sobie, tak żeby było jasne, ja Majta będę miał +1 do testów. Mhm. Okej, Edge mówisz. I poziom trudności będzie 4. Ale mam pecha. Masz pecha. Jedynkę rzuciłem. Jedynkę rzuciłem. No to faktycznie nie uwzględniłem tego. Muszę to w tym skrypcie muszę to kiedyś udoskonalić, żeby jeszcze pecha tego wyznaczał. Na czerwono najlepiej, żeby się wyświetlało. Okej, więc pech, no to niestety nie dość, że nie znajdujesz żadnego konia, którego dałoby się zwędzić, to jeszcze ktoś cię poszczuł psami i musiałeś ostro zasuwać. Poszczuł cię psami, myślę, co być, chyba nie ma tego w zasadach, ale Zaczyna się ten płot. tak, że Spada mi z konia, no. myślę, że, czy możesz jeszcze wydać staminę jak coś. No, to chyba tak zrobię. Masz rację. To wydaje punkt staminy. Wtedy mam sukces. Tak, więc no, jakąś habetę przeciętnej jakości udaje ci się komuś tam zwędzić, jakiemuś nierozważnemu podróżnikowi, który zamiast konia zostawić w stajni, tego przywiązał gdzieś przed jakimś podłym lokalem. Szybko odwiązałeś rozrzemienie uzdy od słupka, rozejrzałeś się na boki, a potem tak jakby nigdy nic ruszyłeś uliczkami, prowadząc tego konia, tak jakby to był już twój od dłuższego czasu. No, udałeś się na miejsce spotkania poza murami Shadizaru. Kiedy tylko słońce wstało nad pustynnymi krajobrazami rozciągającymi się za miastem, cała wasza czwórka w towarzystwie jednego wielbłąda i jednej nietęgo wyglądającej habety, no i jeszcze Dowar ma swojego wilczego towarzysza, z tego co pamiętam. Nie, jakoś się przezywa. Przyzywa. Parem. Cała wasza czwórka plus 2 zwierzęta spotykacie się. O, no, będzie na co ładować skarby. Dobrze, dobrze. Powiem ci Dowar, że te twoje maści to całkiem skuteczne są. Wyglądu to nie ma, śmierdzi okrutnie, ale noga jakby lepiej. Mówiłem. Lata pracy nad sobą i sprzętem, jak mówią. No, to teraz musimy się udać na południowy wschód, w kierunku pustyni niestety. Mam nadzieję, żeście zabrali ze sobą wody do picia wystarczająco tą wyprawę.
Sprawdzam, czy coś było przy siodle. Jakieś juki może? Tu zaraz za bramą jest jeszcze ostatnia studnia, więc to nie jest problem. Akurat Coś tej wody do czegoś nalać. przy siodle znajdujesz... Mówię, trudność była 4, w sumie wynik mam 6. Wynik masz 6, więc... Czekaj, trudność była 4, wynik masz 5, widzę. Nie, no bo on kość 1, ale zwiększyłem na 2. Czyli mam się, no, A, fakt. czyli 6, nie? No więc znajdujesz jakiś bukłak. Mizerny, bo mizerny, ale jest i pusty, ale co za problem, to no, z napełniam jakiejś wszystko. studni. To ja w sobie mam 2 bukłaki. I żarcie będzie. Coś się upoluje. Po drodze, jak rzekłem, przed samym Shadizar jest jeszcze na rozstajach. Nie przypadkiem stojąca tam studnia, gdzie kobiety sprzedają wodę. Przecież tu nie jeden w potrzebie wędrowiec jest. Za parę miedziaków kupimy na drogę, co nam trzeba. Wszyscy tak robią. A jak nie, wyciągam rozdwojony patyk z zapasa. Możemy poszukać, gdzie ciek wodny pod piaskiem. Ale na pustyni to nie jest łatwa sprawa. Te swoje czarostwo zostaw na jakąś lepsze okazje. Na razie woda jest. To mówiąc, przekłada przez ramię łuczysko, poprawia kołczan, wskazuje ręką tam i rusza, utykając delikatnie. To ruszam, nie bacząc na to, że piasek spod kopyt mego konia uderza prosto w twarze Hanziego i Rodana. Ponieważ mój żaglowiec pustyni, jak mawiają o wielbłądach, nie był dobierany ani ze względu na prędkość, ani na wygląd, to ja prawdopodobnie wlekę się ładne paręnaście metrów za wszystkimi. Od kiedy Akwileńczycy wymyślili wilcze doły, towarzyszy puszczam zawsze przodem. Tak, a pustynia to miejsce tyleż piękne, co zdradzieckie i niebezpieczne, więc nigdy nie wiesz, kiedy możesz się natknąć na wilczy dół, nawet gdzieś w środku pustyni. Dokładnie, nawet na skałach w razie czego. Lata doświadczenia powiedziały mi, ostrożni żyją dłużej. Musiałeś być wyjątkowo ostrożny, bo dosyć długo już się szweddasz Ostrożny to jest nie tylko moje drugie, ale również trzecie imię. po tym padole. Kiedy Tak. byłem w wieku Engusa, nazywali mnie Dawor Mocarny, ale od tego czasu zmądrzałem. I tak, dzień mija na znojnym marszu. Faktycznie, pustynia już po kilku godzinach daje wam się dość mocno we znaki. Od piasku praży was po obutych w sandały lub jakieś skórzane obuwie stopy. Ciało się poci, pragnienie się wzmaga, a słońce praży niemiłosiernie. Marsz jest forsowny, ale raczej spokojny. Gdzieś tam na niebie czasami widać krążące wysoko sępy, które czekają na udział w jakiejś padlinie, która mogłaby paść ofiarą waszą, albo dzikich zwierząt, albo może ofiarą czegoś, co żyje na pustyni, a może też czekają na to, aż któryś z was zalegnie na tym piasku i przestanie się ruszać. Ale to chyba jeszcze nie dziś. Praktycznie do samego zmierzchu poruszacie się niepokojeni. Skalno-piaszczyste krajobrazy ciągną się, gdzie okiem sięgnąć. Gdzieś tam sporadycznie jakieś kępki porostów, gdzieś w bardziej między skałami, gdzieś tam czasami widać jakiegoś kaktusa, który samotnie pnie się w kierunku nieba. W końcu Radan kracza na niewielkie wzniesienie o skalistym jakby podłożu i tak rozgląda się dookoła. Słońce już prawie zaszło. Myślę, że czas rozbić obóz. Zdejmuje z pleców łuk, sprawdza kołczan. Pójdę zobaczyć, czy da się coś upolować na kolację. Uważaj na kamienie. Po całym dniu bywają tam skalne żmije. A na to maści chwilowo nie ma. Będę ostrożny. I schodzi. A wy rozbijcie tutaj obóz. To rozbijam obóz, ściągając światło z konia, lekko przecierając go jakimś tam kawałkiem do derki, przywiązując go do jakiegoś, nie wiem, czego w sumie to nie wiem, do jakiegoś kamlota tam. Albo inaczej, pętam po prostu mu nogi, jak się standardowo robi w takich sytuacjach. I cóż, siadam na derce, pod głowę kładę sobie siodło i zapadam w taki spokojny, płytki sen. To ja wezmę pierwszą wartę. Nocy będzie Szur- zimno. Tamte krzaczory, te suche, kolczaste nieźle się palą. Może warto. W sumie przyciągam swoim sztylecikiem trochę te
obcinam co się da, jakieś gałązki i przygotowuję ognisko. Tak, zrobimy mały ogieniek, nie tam taki tam słup ognia na 30 metrów. Nie, tylko malutkie, małe na ognisko. tyle malutki, żeby się ogrzać, bo w nocy na pustyni temperatura bywa zdradliwa. I Te przy Zielska, co okazji- to 2 tygodnie potem nie mógł, to nie były związane z tym, że Zielska, tylko że przeziębił się na tej pustyni biedak, ale już nie pamięta. Cymeryjczycy zawsze takich udają. Poza tym jak Radan coś upoluje, to trzeba będzie to przyrządzić suchego mięsa, jeśli nie będziemy surowego. Prędzej jego upolują. Odzywa się Angus. To by było niedobrze, bo tej mapy nikt z nas nawet nie widział. Powiedz mi proszę, jak on cały dzień nas tak wiódł, to tak sobie na pewniaczka, czy się konsultował, wyciągał mapę, oglądał, szukał charakterystycznych punktów na pustyni, takich jak piasek, albo więcej piasku. Wiesz co, ogólnie szedł na pewniaczka, ale zdarzało mu się, że gdzieś tam z zapazuchy wyciągał jakiś skrawek wyprawionej skóry, patrzył się na nią i schował z powrotem pod pazuchę. A jakim powód tego, że chował to z powrotem pod pazuchę, skoro i tak chciał nam ją dać? I żebyśmy poszli tam sami. No ale skoro go zabraliście, to No co, nie pokazał nam mapę? Gdzie to logika? Jak przyjdzie, to pokaże. Na razie podziwiamy, jak Hanzi jest ściekle przystojny. Anzi. tak. Jak tam Barca? I sprawnie struga patyki. No właśnie, słuchaj, bo my wiemy, kogo widzimy, bośmy te obrazki widzieli, ale potencjalni widzowie To zaraz, dali im szansę nacieszyć oczy. Więc tak, właśnie teraz wyświetlę Angusa. Ja tak nie wyglądam. Jak ostatnio sprawdzałeś, to wyglądałeś, ale Niech będzie, aczkolwiek nie cierpię stylistyki komiksowej w Konanie, więc no dobra, niech będzie już kurczę, że biegam w przepasce biodrowej, czy coś reszty z dupy. Nieprawda. Tak wygląda Dowar. Tak właśnie, wygląda nasza cała trójka. Nie wierzę, że masz ptaszka. nie zaglądałeś mi w Nie ptaszkę. chwaliłeś się. A ty myślisz, że w tym wieku już nie mam? To tak sądziłem. Zaczynasz. Tak. Ptaszek to był tymczasowy na potrzeby tego portretu. Generalnie zwykle jakieś zwierzęta się mnie trzymają. W tym momencie akurat wielbłąd. Przydatna. Próbowałem skombinować jakiegoś konia jeszcze w mieście, ale ktoś narobił tyle rabanu, że podwoili straże w stajniach. Pewnie ten wielbłąd do Wary. Nie, to miasto takie, pełne złych ludzi. Szukali wielbłąda. To było do mnie przyjść, powiedziałbym, gdzie można znaleźć jeszcze kilka. A gdzie Radan? Radan gdzieś na razie go nie ma. A kim on jest w ogóle? Hieny go zeżarły i koniec. Te- Jeszcze z jakiej on jest nacji? Radan? Tam nie ma o nim informacji, ale chyba jakiś, nie wiem, powiedzmy, że szemita. O, gorzej już być nie może. To jest ten typ w podręczniku nad Hanzim pewnie, bo tam wyżej jest jakaś morda z łukiem. Tak. W każdym razie rozbiliście obóz, jakieś krzaczory zapłonęły na małym prowizorycznym ognisku. Pierwszą wartę objął Hanzi. Chciałbym, żebyś Hanzi rzucił test na Edge z poziomem trudności 4. Tylko tam musisz zaznaczyć przy rzucie, żeby ci tego checkboxika musisz zaznaczyć. Ten się porównaj wynik, tak? Tak. I ogólnie, ponieważ jestem asasynem, to mam +1 do checków na Edge. Aha. Pamiętaj jeszcze, że na początku sesji mogłeś sobie wybrać, tam chyba każdy ma 3 do wyboru, który będzie miał w czasie tej opowieści zwiększone +1. Nie? To tylko ty tak masz. To tylko ja tak mam? Mhm. A, to Tak. sorry. Myślałem, że wszyscy tak mają. Łe, to zajebiście. Nie, tylko wszyscy bo macie. Hanzi ma... Okej. Tylko +1 jeszcze, nie? Masz wynik... Czekajcie. No to masz wynik 9, tak? Tak. Do Edge'a. Myślałem, że Więc- każdy może sobie wybrać. Siedząc... Każdy ma co innego. Siedząc tyłem do ogniska i wpatrując się w ciemność, czekając na powrót Radana, którego gdzieś tam nieobecność się trochę przedłuża, słyszysz już z daleka, jak przez pustynię przebiegają poszczekiwania i takie te lekko jakby śmiejące się odgłosy wygłodniałych hien. I czujesz i słyszysz, że chyba jakieś statko wypatrzyło płonący ogieniek waszego ogniska i zaczyna okrążać wasz obóz. Słyszysz tylko takie hi, takie te dziwne właśnie te śmiechowe odgłosy hien, które zbliżają się do was. Ale ponieważ jesteś wyczulony na wszelkie
niebezpieczeństwa, to jesteś w stanie ostrzec swoich przyjaciół, zanim zacznie się. Macam pod sobą jakiś taki średni kamyk i rzucam w Angusa. Biera w jedno oko. Jak reaguje to moja słyszę, wielbłądzica? Jak reaguje twoja wielbłądzica? No, wielbłądzica reaguje trochę nerwowym takim szarpaniem się na swoim pastronku, na którym go... I się budzę, no bo my śpimy, że tak powiem, wspólnie, jako jeden wspólny kopczyk, więc jak ona się zaczyna denerwować, to i ja. I natychmiast dzięki mocy mojego boskiego patrona dowiaduję się, jakie są, chociaż to chyba raczej oczywiste, jakie są plany hien. Engusie, bardzo jesteś przywiązany do tego konia? Hieny otaczają wasz obóz, zbliżając się niebezpiecznie blisko. Widzicie już, rozbudzając się i rozglądając się wokół, widzicie, że są to dosyć, spore pustynne drapieżniki z wyszczerzonymi ostrymi kłami, które ewidentnie są wygłodniałe, skoro postanowiły rzucić się na waszą grupkę. I gdzie do cholery jest Radan? I co ważniejsze, gdzie jest mapa Radana? Zanim hieny się na nas rzucą, bo pewnie mają taki głupi pomysł, szybko w pyle i piachu moim kosturem kreślę znak, który znanym sobie tylko i bestiom językiem oznacza, czy przyjmiecie ofiarę, i wskazuje na konia. Mhm. I co to daje? Jedni będą miały to odczytać, a ja będę umiał zinterpretować ich reakcje. One absolutnie nie muszą tego zrobić, ale może się to uda, bo jeżeli tak, to zranię konia i tak, żeby krew z niego powoli kapała, klepnę go w dupę, a one powinny pobiec za nim. Ale jak to miałoby działać mechanicznie? Nie ma mechanicznie, to jest tylko narracyjnie. To tak wkleiłem na czacie opis tego, jak te pasywki moje działają. I one są opisane tylko, że są... Opowieście, nie? Po prostu masz znak Jabal Saga i one to, jeżeli znają coś tam, to odczytują Tak. i wtedy tak postąpią, nie? Mhm. Tylko pytanie... Dosłownie jest opisane tak, że czarodziej, czarodziej, może czytać i pisać znaki, które są zrozumiałe tylko dla zwierząt albo dla tych, którzy pamiętają starożytny język. Dodatkowo mogę odczytywać emocje i intencje wszystkich zwierząt w pobliżu, aczkolwiek nie mogę im wydawać żadnych poleceń. To nie jest tak, że one mnie słuchają, tak jak było za Czarną Rzeką, gdzie Lampart śledził i tym podobne rzeczy. Mhm. Od tego masz wilki. Od tego mam wilki, dokładnie. Ale ponieważ Ech. prawda jest taka, że znacznie cieplejsze uczucia żywię względem hien niż większości ludzi, to myśl o tym, żeby krzywdzić zwierzęta, zwłaszcza drapieżników. Drapieżniki nie bardzo mi się podoba. Wolałbym oddać im tego konia. I wszystko jedno. Dobra, jaki masz poziom widza? 6. Już ci powiem, poczekaj, bo akurat mam na tych pasywkach otwarte. 6, dobrze powiedziałem. Okej, dobra, to ja spróbuję w takim razie sprawdzić, czy one to rozpoznają. Ale nie. Hieny chyba nie zrozumiały znaków Jabal Saga, więc postanowiły się na ciebie rzucić, znaczy na was wszystkich. Tylko teraz musimy ustalić inicjatywę. Czy jak tam ten Dowar kreślił ten znak i tak dalej, mieliśmy na tyle czasu, żeby wyciągnąć ewentualnie broń? Tak, jasne. Ja- Generalnie z niestety- tego, co piszą, to mobilność jest generalnie mile widziana. Tu nie jest tylko tak, że się dopadamy i stuku puku. Tak. Rzut na inicjatywę to jest rzut na Edge. edge plus kość i Bez ja tak. jeśli rzucam za jeden rzut za całe statko. Dobra, to ja sobie rzucę. Wartość edge'a mamy 3. Nie, ja Mam też 10. rzuciłem. Aha, tak, ty rzuciłeś i ja rzuciłem. Ja mam 10. Czemu jestem dowarem? Ja nie chcę być dowarem. Dlaczego? Chciałbyś być. Właśnie widzę, że w końcu granie czarownikiem ma sens. Wykonanie. Byłeś tym dowarem niepodpisanym bodajże. Czyli wyrzuciłem 6 w sumie. Czyli Tak, ja hieny też. mają 6. Dobra, teraz zaktualizuj inicjatywę. Ja mam dyszkę jakby, co? Tylko jak tu... Dyszkę, ja 9 i Hanzi Też 9, bo tam też też plus 9. Czekaj, 9. Kto ma 9? U ciebie nie doliczyło tego Edge'a. My mamy obaj 9, i Hanzi i ja Tak. po 9. Czyli Dowar 9. To który chce być pierwszy? Możesz być ty, Hanzi, jesteś młodszy, szybszy, zręczniejszy. Okej. Na karcie, więc Dowar, Hanzi, potem Engus jako Engus pierwszy miał dychę. Jestem pierwszy. dychę. Aha, czyli nawet w sumie jest to okej, dobrze poustawiane. Dobra, czyli zaczynamy zabawę od
Powiedz mi proszę, w jakiej odległości od siebie zaczynamy, bo tutaj Na razie zasięgi w średniej. śmieszne. W średniej odległości. Przed chwilą jesteśmy w średniej, tak? Mhm. Czyli tam potrzebujemy 2 akcji ruchu, tak? Żeby do nich dobiec z tego wynika. Tak. Kiepsko. W takim razie... Co ja mogę robić tymi hienami? Mam 2 akcje na turę, ale tylko jedna może być atakiem. A co tam? I mam jeszcze... Hieny mają +1 do Majta, dopóki w walce jest przynajmniej 3 hieny. No dobra, ja ryzykuję, w związku z tym, tak jak Dawar mówił, Angus jest młody i porywczy, więc okej. No to ja w takim razie tak, wykonuję akcję ruchu, zrywam się, po czym wykorzystuję punkt staminy po to, żeby zrobić kolejną akcję ruchu i atak od razu. To mi kosztuje łącznie 1 akcję, ten manewr i 1 punkt staminy. I próbuję rozpłatać moim dwuręcznym mieczem tą hienę. Hieny są przeciwnikami jakby słabymi minionkami, więc im wystarczy zadać ilość obrażeń równą jej wartości threshold, a one mają wartości threshold 4, więc no, jeśli zadacie im 4 lub więcej obrażeń w jednym ciosie, to je po prostu zabijacie za jednym zamachem. Albo ewentualnie, jeżeli zadacie mniej obrażeń, to zadajecie im ranę i zabijacie w drugim ciosie, tak, więc to maksymalnie... jest? Tak, hieny mają obronę 5. Niestety. No Nie trafiłem. udało im się. Trafiłem, no 11 rzuciłem, nie wiem co tam się dalej dzieje. Tak. Jak trafiłeś, to rzucasz na obrażenia. Dobra, okej. Tam chyba might, tak? Plus Tak, wartość kostki z twojej broni. Tak, 12. przy czym jak on ma might 5, no to 4 rzuci automatycznie, w związku z czym Czyli w sumie ubija zabija... na pewno. No to spoko, tylko którą mi tą tutaj, tak? W sumie to nawet za mało mam, bo jeszcze powinien dodać ten, bo to jest K12 plus to, plus jeszcze 1, czyli łącznie to by było 9. To jeszcze gdzieś ulepszę ten skrypt gdzieś później, ale to już... No spoko. Nie, to są takie tak prosta mechanika, że nawet byśmy rzucali tutaj sobie na tym, to by było dało. W każdym razie Tak, 9 byłymi czy rzutami 1, moglibyśmy rzucać, tu nie ma żadnej magii w tym, nie? 9, czyli w tak, sumie... rozpłatana na pół. A jeszcze kopniakiem zrzucam jej cielsko gdzieś tam na bok, żeby mi nie przeszkadzała w walce z drugą hieną. No to jest hiena 6. No to hiena 6 jest martwa, okej. Dobra, więc teraz jest Dowar. Dobrze, ja się odsunę w ramach pierwszej akcji na tyle, żeby żadna z nich nie mogła do mnie doskoczyć, Mhm. albowiem gdyż chciałbym posłać strzałę z łuku do góry. Niech będzie, że o tej tu Mhm. i to będzie ciach. Trafienie mówiłeś 4, tak? 5 mają 5. obronę. 5. Dobrze. Atrybut Edge. Wartość 3, K6 i porównaj wynik. O, jeszcze masz krytyczny sukces. Pamiętajcie też chyba, co daje krytyczny sukces w walce. Można to na parę różnych sposobów użyć. Ja akurat chciałbym punkt staminy za niego. No to dostajesz punkt staminy. Bo od tej staminy całe czarowanie zależy, a mam tylko 4, więc bieda z nędzą, lepiej uzbierać. Jasne. Dobra, czyli trafiłem, więc będę chciał mu zrobić ziaziu. I tu teraz mam coś, czego mój skrypt pewnie nie przyjmuje, więc znaczy? będę to musiał zrobić dookoła, bo obrażenia z broni zasięgowej są tylko i wyłącznie na kostce, bez dodania żadnej To cechy. po prostu rzuć zwykłą kostką, tą Więc odpowiadającą. po prostu turlam, tam jest K4 plus 1 w przypadku mojego łuku. Więc zadajesz jej ranę. Tak. Okej. To jest ta tutaj. Chyba, że poczekaj, bo jeszcze rzucam dychę, bo jeszcze na flexie może wyjść 10. To będzie wtedy... Nie, było blisko, ale nie. No ale jest ranna. Jest ranna. Dobra, jest ranna, w następnym ciosie padnie, jeżeli ją uderzysz, albo ktoś inny ją uderzy, to padnie i trafi. To teraz jest Hanzi. A, i teraz zasięg średni jesteśmy, tak? Tak, w zasięgu średnim. To ja bym chciał użyć swoich noży do rzucania. To będzie edge, tak? No tak, noże odpowiadają. Dobra. To myślę, że może właśnie w tą ranną próbuję rzucić. Najlepiej, no dobij. No, wtedy ją Tak, dobijesz, jak trafisz. No i pięknie, bo jest sukces, więc ona też trafiasz ją nożem gdzieś tam w gardziel i pada na miejscu. Dobra. I w zasadzie mam jeszcze jedną akcję i mogę powtórzyć atak. To może jedną z tych bliżej mnie też jeszcze raz bym rzucił. Okej. I no... No i wyszła ci jedynka na twojej kostce.
Więc to jest krytyczny pech, chyba że zapłacisz staminę. Chyba, że wydasz stabilne, żeby dodać sobie Żeby z jeden. jedynki zrobić dwójkę. Tak. No to wydam tą staminę jedną. Dobra, czyli wydajesz staminę, masz 2, czyli trafiłeś, tak czy siak. Tak, dobra. 1d4. Tylko, że I dorzucanych bez tych, bez bonusów, tak? Mhm. Nie, u ciebie jest might, ty masz broń miotaną. Do miotanej się dorzuca tylko, do każdej broni, do obrażeń dorzuca się might. Ty trafiasz edge'em, ale obrażenia Aha. siłą, a nie zręcznością. Czyli teraz might wartość. Zaraz, czyli rzucam D6, tak? Nie, D4. D4, D4 D4 plus 3. No to nie ma znaczenia, bo to znaczy, że zawsze rzucisz przynajmniej 4, No a tyle właśnie, trzeba było, tak. żeby ją ubić, więc ubijasz. Dobra. to która? Myślę, że to najbliżej Okej. to właśnie tutaj. Okej. Zapiszę, że mam staminy 3. Dobra, więc też Hanzi bardzo szybko wysłałeś jeden nóż, który dobił hienę napoczętą przez Dowara, potem odwróciłeś się błyskawicznie, rzuciłeś kolejnym nożem, który też utkwił w czaszce kolejnej hieny, która z jęknięciem rozłożyła się na stygnącym piasku pustyni. I teraz mamy hienę numer 1. Hiena numer 1, tak, move to jest jedna akcja, więc ona doskakuje do ciebie w jednej akcji, a w drugiej akcji będzie do ciebie chciała ugryźć. A teraz tak, hiena ma trafianie na majcie. Majta ma 2 całego, ale D8, nie, tak, D8 na majcie ma. Ty masz jaką obronę? 7 fizyczną mam 7. 7, might, 2, kostka 8, dobra. No to nie. Nie, więc próbujecie dziabnąć z zębiskami, ale zatańczyłeś na piasku, odskakując przed jej paszczą i tylko kłapnęły jej zęby tuż przed tobą w powietrzu. Dobra, Nieraz mnie psami szczuli. teraz ta tutaj też poświęca jedną akcję, żeby doskoczyć do Dowara. Ja jestem 3 ruchy od niej, więc jest w stanie, bo się odsuwałem w ramach mojej pierwszej Aha, akcji. dobra, rozumiem. Więc No to gna na mnie, że tak powiem, z obłędem w oczach i na nie, tym no się to skończy. to poświęca akcję, żeby doskoczyć do Hanziego z tej strony. No i ponownie Might Bycie D8. Głuchym dziadygą cały One są ucieka. 2 razy szybsze od nas, bo musieliśmy poświęcić 2 akcje, żeby dobiec do nich. Nie, no jedną akcję. Nie, 2, bo one były na medium, czyli 2 akcje musiałem poświęcić ruch, żeby dobiec. Bo ja tak zrobiłem, że poświęciłem jedną akcję ruchu na to, żeby zmniejszyć dystans Tak, do tego bliskiego i potem drugą I akcję zapłaciłeś wykorzystałem- staminę ekstra, żeby Charge, mieć ruch tak, manutowy. Tak, no. A, czyli czekaj, bo średni to jest To zasięg są 2 dwie akcje akcje. od, tak? Mhm. A okej, no to fakt. Znaczy no wiesz, to tak tam mi trafiła, to się nic nie stało, nie? Ale jakby już Czyli nie może jednej- zaatakować moim zdaniem. jedna i druga nie trafiła, no to dobra, jedna jest powiedzmy tu. No dobiegła. Albo Albo gonią albo do Wara, bo goni. Tak, to biegną do Hanziego, nie? I teraz tak, ta jest martwa, więc ją usunę. Ta jeszcze została tutaj. No A to, Ona jest blisko mnie, więc. no to w sumie ona jest już na bezpośrednim z tobą jest Tak, zasięg. ona do jeżeli ciebie były w dojdzie, parze, tak. To tak. Jeżeli byli w parze, to tak, pewnie. Może mieć nawet 2 akcje. Ale Tak. tylko jedna z nich może być atakiem w przypadku hien, tak jak Raf mówił, także i tak raz cię dziabnie, nie 2 razy. Raz będzie próbowała dziabnąć. Trudność 6. Zostały 3, więc jeszcze ma +1 do Majta, więc cały czas jeszcze im się Jest działa krew. ten... Dawaj, pierwsza krew. Jaką masz wartość obrony? 6. 6 i D8, dobra. Ciężko, żeby nie trafiła. Wynik 10, to chyba trafiła. No oczywiście. Okej, dobra, a teraz rzut na obrażenia. Ma Might, ugryzienie 1d6 plus 2 i plus Might 3, czyli 1d6 plus 5 tak naprawdę. 7. Chyba masz od tego się pancerz. Nie mam Tak, pancerza. odejmuję. Odejmuję, ale my chyba nie mamy. Chyba, Ja że nie mam Hanzi. pancerza żadnego. Okej, spoko, 33 jeszcze mi zostało. Nawet dziabnięty zresztą- jesteś zdrowszy, Zresztą niż na, zdrowy. na tokenie masz akurat śledzenie HP-ków masz, więc możesz sobie też... Dostałam kartę postaci. Sobie wydrukowałem. Dobra, i to jest, tamta kolejna hiena jest nieżyjąca, więc ją usuwam. Dobra, więc mamy kolejną rundę. I znowu jest Angus. No dobra, to próbuję ją rozpłatać. Próbuję wbić jej po prostu ten ostrze gdzieś tam w paszczę. Odszczekuje z broni rzucanej do obrażeń, też się edge'a dorzuca. I do trafienia, i do... Miałeś rację. No,
Na tej kaszustce te jedynki będą nas mordowały. Odbył i odszczekuje. Więc trafiasz i rozumiem, że z automatu ją zabijasz ze swoimi obrażeniami, tak? No nie trafia, muszę bo rzucił wydać- jedynkę. Muszę A. wydać staminę ewentualnie. A chuj tam, wydaje. Co tam? Wydaje staminę i obrażenia. Na pewno umrze. 12. No to bez problemu. Na Umiera. salami ją przerobiłeś. Kurde, to po prostu wbije mi w paszczenkę. Centralnie, rozerwamy. Obie części hieny jeszcze biegną 20 metrów, zanim zauważą, że nie są już razem. Tak, więc tym hienom teraz wyłącza się ten bonus do Majta, bo już są tylko 2 i teraz jest Dowar. Dobra, to ja strzelę w tą bliżej, co to doskoczyła później. Dobrze, trudność 5, atrybut Edge, wartość 3, kostka K6, chlast. Porażka. Pudło! Znowu 2 jedynki. Ja to jestem dzisiaj zdolny w tej materii, ale drugi strzał. Czyli A właśnie, bo jeszcze jeden atak. Aha, dobra, to ja sobie podbiegnę po prostu. Tak, jeszcze masz jedną akcję, dokładnie. Tutaj to nie kończy. No to ja podbiegam tak na jedną akcję, także ewentualnie w razie czego. Ale masz krytyczny sukces, za który możesz dostać staminę znowu. No ja poproszę. Albo krytyczne porażki, albo krytyczne sukcesy, tu się nie będziemy rozdrabniać. Oczywiście, że wezmę staminę, bo stamina się zawsze przyda. I będziemy obrażać. To będzie K4 plus 1. 5. I po niej. Skończyła ze strzałą w gardle. Pierwsza strzała poszła i nad uszami, ale druga prościutko w gardziel. Kolejna hiena pada martwa. Dobra, została już tylko jedna. Ale jeszcze jest Hanzi. Masz ją już teraz na bezpośrednim, na touch, tak? Tak, to tym razem sztyletem wyciągniętym z buta. I też Edge używam do ataku. No i trafiona. I teraz masz obrażenia z majtem. Tak, To Might. dobre. No i masz sukces, trafiłeś. No, Ty tak będziesz miał tam... 5, no to i Pięć. likwidacja hieny, więc nie stanowiły, jak widać, minionki nie stanowiły. jak już wyciągałem z buta ten sztylet, to po prostu tak do góry i pod Tak. szczękę. Tak, właśnie, Ja- tak. Walka się kończy. Hieny szczezły, nie były trudnym przeciwnikiem. Pokaż tę nogę, młody. Jedynie Spoko, zagoi się. draśnięcie zębami na łydce Angusa jedynym śladem po walce, no i sterta trupów. Czy mięso hieny jest zdatne do spożycia? Chyba nie, bo to drapieżniki. Drapieżniki właśnie nie będzie dobre. W warunkach Ja pozbieram życia lub swoje- śmierci tak, ale No, pozbieram swoje noże do rzucania. Słyszycie, akurat zajmujecie się porządkowaniem swojego ekwipunku i obozowiska po tym nocnym napadzie, kiedy słyszycie, o widzę, się zabawialiście tutaj ładnie beze mnie. Kolację wam przyniosłem. To wychodzi z mroków śmierć nigdy Rad- nie jest zabawna rada. Radan, niosąc w ręku za 3, znaczy tak w łapie takie 3 króliki martwe i tak rzucając je pod ognisko. Jak się znasz, to możesz oprawić. Wezmę to na siebie, mam najwięcej doświadczenia kulinarnego, zwłaszcza tego typu zapewne. Zanim to jeszcze zrobię, obejdę wszystkie hieny dookoła, każdej kładę dłoń na czole i odmawiam krótką modlitwę. Wybacz, Aby- bracie, to ty głupio wybrałeś. Trzeba by je zakopać, zanim ściągną następnych Myślę, że- podliżerców. Możemy wspólnie nie odciągnąć się z naszego obozowiska. Albo po prostu je odciągnąć gdzieś za wydmę najbliższą, najbliższe No, wzniesienie. Dobra, To zanim wy je odciągniecie, to ja w tym czasie właśnie króliki przyrządzę i tak dalej. Będzie kolacja. Będzie kolacja, Radan tam siedzi i popija sobie jakoś z bukłaczka jakieś swoje napoje. Dobrze, że ciebie nie dopadły, dużo ich było. No akurat miałem trochę szczęścia. To Nie, tylko. dobrze. Pewnie ogień je przyciągnął, zwykle odstrasza zwierzęta, ale te były wyjątkowo wygłodniałe. Na pustyni Ale to ciężko. No właśnie, to znaczy, że one kojarzą ogień z człowiekiem. Ktoś tędy już musiał przechodzić. Może nie przed chwilą, ale jakiś czas temu. Bardzo możliwe. W końcu pustynia też jest zamieszkiwana przez różne koczownice ludy. Jak noga? Dobrze, coraz lepiej. Myślę, że do wesela się zagoi. Która by cię chciała. No chyba bardziej niż ciebie. Śmieję się z tego. Pokaż lepiej Prędzej tą u mapę. Hanziego na weselu. On wyciąga za pazuchy tą mapę, jest taki kawałek wyprawionej skóry
na której ktoś jakimiś barwnikami wyrysował mapę wskazującą, że no jeszcze patrząc po położeniu gwiazd na niebie, no to jeszcze z niecały dzień podróży i powinniście być na miejscu. A już miałem pytać, czy daleko jeszcze. Między nami a tymi ruinami mamy się spodziewać czegoś. Na mapie coś charakterystycznego, nie wiem, góra, wąwóz, Jakiś piaszczot oaza, właśnie. cokolwiek, czy nic zupełnie. Oaza Nie, byłaby no. mile widziana, można by wodę uzupełnić, ale Niby jakieś wzgórza są i klify, ale oazy jako takiej to niestety skryte... Teraz klify? Klify? Teraz mówisz o klifach? Nie Raz. przyszło ci do głowy, że będziemy potrzebowali liny? Ale patrzaj tu. Liny i tak będziesz potrzebował, żeby się tam dostać. mówił przecież, że będzie dziura zapieczętowana i tak dalej. Jest lina do... Patrzaj tu, ale klif narysowany jest po wschodniej stronie, więc... Że po wschodniej stronie to się po nim wschodzi? Bo ja bym wolał taki po zachodniej, żeby z niego schodzić. My nadejdziemy od zachodu. A właściwie... Czekaj, południowy wschód... Nie, my nadejdziemy od północnego zachodu, no. Jakoś tak. Później ludzie powiedzą, że nadeszli się od strony bramy powroźników. Bramę żeś widział w środku pustyni? Chyba, Nie, że to ale jak... Taki jeden Geralt widział. Kiedyś go spotkałem. Nie znam żadnego Geralta. Znam jednego Gerarda. Taki grajek podły bajarzyna. Zingary sądząc po imieniu. Zingariański. Nic dobrego nigdy nie przyszło z Zingariański bard wymyślił swoją grę hazardową. Nazywała się gra Gerarda, w której zawsze wygrywał. Ale w końcu jakiś skurwiel z Aquilonii dopatrzył się, że oszukuje w trakcie tej swojej gry, bo ta jego gra to było jedno wielkie jebane oszustwo. I zgadnij, co mu zrobili. Upierdolili mu obie łapska przy samej dupie. I już sobie nie pograł ani na lutni, ani w tę swoją jebaną grę. Wielce pouczająca historia. Nie oszukuj tak, żeby cię złapali. A jak cię złapią, to mów, że to nie twoja ręka. A jak będą obcinali, to podstaw też czyją. A, widzę, rozumiemy się. No, a króliczki pewno już doszły. A króliczki pewno już doszły. No i cóż, po małej rozgrzewce i sprawdzeniu umiejętności bojowych waszej trójki i spożytym posiłku, nadszedł czas na odpoczynek. Do świtu już, poza jakimiś odgłosami nocnych zwierząt gdzieś daleko, nic wam nie umielało więcej odpoczynku. Nastał niosąc kolejne podmuchy powoli nagrzewający się z powrotem pustyni i czas ruszyć w drogę. Późnym popołudniem docieracie w okolice, gdzie płaski pustynny teren zaczyna nieco się fałdować, mieszać ze skalistymi pagórkami i źlebami, jakby kiedyś przepływała tędy jakaś woda. Stojąc na wzgórzu, rozglądacie się na panoramę rozściełającej się przed wami okolicy. Radan, trzymając mapę, wskazuje: tam mapa nie kłamała. Wystaje to z piachów. Faktycznie. Jesteśmy na miejscu. Jakaś kopuła. Co, jak tak się będziemy zbliżać do tej kopuły, to chciałbym tak się trochę wysparować naprzód. Tak, żeby też sprawdzić, że czasami nie ma jakichś śladów ludzkich, nie wiem, końskich, wielbłądzich, że czasami ktoś tu przed nami nie przyjechał. Okej. To byłby rzut na wits z podstawową trudnością 5. Na widz, który mam 2. Okay. No i widzisz, Ale masz krytyczny wiesz, sukces. możesz sobie staminę odtegocić. No właśnie Tylko- zamierzam. Możesz sobie odzyskać staminę, którą musisz wydać, bo na kości rzuciłeś 1. Nie, to może być pech. Może być pech, tak? Ale odzyskałeś sobie 1. To znaczy odzyskałeś sobie staminę. Więc masz staminę, chociaż niczego nie znalazłeś. Tak. No to Jestem jedynie przekonany, że tu niczego nie było. Faktycznie nie ma żadnych śladów. wysforowujesz się przed wszystkich na swoim zdobycznym koniu i podjeżdżasz do wystającego z ziemi kompleksu i widzisz, że tutaj ruchy skorupy ziemskiej musiały jakoś jakby wybrzuszyć z powrotem na powierzchnię coś, co było skryte pod piaskami pustyni zapewne wieki temu, no. Budynek wygląda na bardzo stary, wręcz nawet starożytny, choć kamień sam w sobie
nie wygląda jakoś na sfatygowany. Właściwie wygląda jakby to było w miarę świeżo postawiony budynek, ale taki sznyt starożytności nadają mu jakieś rzeźbienia, glify, które tobie nic nie mówią, absolutnie są obcego pochodzenia. Może trochę, gdy się tak przyglądasz, to taki jakiś w twoim barbarzyńskim sercu taki wzdryk jakiejś niechęci. Oczywiście, że to stygijskie czarodziejstwo. Glify czy inne tam hieroglify. Kopuła pnie się w górę na kilka metrów takim zaokrągloną powierzchnią. Tak tutaj z poziomu gruntu nie widać, żeby w niej było jakieś wejście wiodące do środka. Obejrzę sobie ją jeszcze z każdej strony, a nuż coś mi się rzuci w oczy, to po pierwsze. Po drugie, za każdym razem oglądając, obchodząc ją dookoła, chciałbym zobaczyć, czy nie jest obłożona jakimiś zaklęciami. Więc, Tego typu ruiny stygijskie zwłaszcza miewają różne więc dziwne rzeczy. też poproszę rzut na Wits. Trudność 5 bazowa. Proszę cię bardzo. No to jest. 8. Wiesz co? Masz wrażenie. to sumował, patrz. Na Wits wyszło 2, A dobra. Już wszystko jest okej. Dobrze. 8. Jest dobrze. Pod tym względem, chociaż symbole, które wyryte są na powierzchni tej budowli, faktycznie zdają się przypominać stygijskie. Choć być może nawet i starsze niż Imperium Stygi. Ciężko powiedzieć. Natomiast odnosisz takie wrażenie, że z racji tego, że ten kamień tej budowli jest taki świeży, jakby nienaruszony erozją, że chyba to miejsce musiało być zasypane wkrótce po jego zbudowaniu? Dlaczego ci, którzy go wznieśli, zakopali go tak szybko? Albo oni zakopali, albo robili w środku coś, co spowodowało, że to się wszystko zapadło. Nie wyczuwasz magii wplecionej w Może kamień. po prostu było mocne trzęsienie ziemi i się zapadło w sposób naturalny. Kopuła jest nawet nie spękana. Musimy wspiąć się na górę. I właśnie, a propos niespękanej kapuły, to ja może bym spróbował znaleźć gdzieś, może są jakieś pęknięcia, albo właśnie tak wziąłbym tą rękojeścią sztyletu, postukał tak gdzieś może coś na słuch, czy jak może bardzo... być też tam wyżej, nie? Bo my nie widzimy od góry tego, co tam jest. Jakby była dziura na wysokości 3 czy 4 metrów, to nawet jej nie zobaczymy, póki tam ktoś nie wlezie. Radan się odzywa. No to tu w tym miejscu ani wielbłąd, ani konie już nam się nie przydadzą. Musimy wejść na górę. No to jasne, zacznę wspinaczkę. Co już nam zostało? Jeden mnie tylko zastanawia, Dan, wiesz, bo mówisz, że zapieczętowane wejście jest? Bo nie widzieliśmy żadnego. Dlatego mówię, że musimy wejść na górę. No i ta kopuła to taka bardziej jakaś śliska, czy da się po niej wdrapać bez jakichś czekanów czy czegoś takiego? Powiedzmy, że nie jest to jakaś trudna wspinaczka. Myślę, że dacie radę sobie pomagając jakoś się na to wspiąć bez większego trudu. Okej, jest. Pewnie ty wyjdziesz pierwszy jako najzwinniejszy, potem możemy liną czy jakimiś tym podobnymi rzeczami. Tam na szczycie jest jakaś iglica albo coś? No nie widać, właśnie z poziomu gruntu nie widać, ponieważ załamanie tej kopuły przesłania widok. No to daję do przodu, to zobaczę co tam. Przyzwyczajony do poruszania się po dachach, niewiele się to różni od skakania między budynkami w miastach zamorańskich, więc... W ciągu kilkunastu następnych minut wszyscy znajdujecie się na górze i faktycznie na szczycie kopuły znajduje się coś na kształt metalowego włazu. Po cholerę komuś drzwi na szczycie dachu. To nie jest jakiś taras widokowy czy coś. Więc jak się zwracam do Dawora z tym pytaniem, może on coś widział w swoim życiu podobnego? Widziałem? Absolutnie, jest to jakieś ruiny starożytnych, dawno przeminiętych ludów. Jeśli zbudowali to Stygijczycy, no to bardzo dawno temu. Po raz kolejny chcę sprawdzić, czy tym razem samo wejście nie jest opieczętowane jakąś magią. A niezależnie od tego rzecz interesująca, czy otwiera się do środka, czy na zewnątrz. I jeżeli ma jakieś zabezpieczenie typu zasuwa, sztaba, cokolwiek, bo może mieć, to po której stronie? Okej, no więc poproszę znowu cię o rzut na Wits z poziomem trudności 5. 10, proszę bardzo. Okej.
Wiesz co, kiedy tak przyklękujesz, przypatrujesz się temu włazowi, to dociera do ciebie, że to nie jest stygijska konstrukcja. To jest coś o wiele starszego i o wiele bardziej przerażającego. Bo rozpoznajesz w glifach, tych symbolach, które tutaj też są wyryte na tym włazie, że to musiało pochodzić ze starożytnego czarnoksięskiego imperium Acheronu. Z czasów tak zamierzchłych, że nawet Stygijczycy. Oni to napisali faktycznie w tej przygodzie? Tak. To jest błąd. Ale okej. Stygijczycy pochodzili nawet z czasach kularzy i Stygijczycy. Stygia Była jest Stygia. na Atlantydzie. Tak, no właśnie, a Acheron to jest część, to półprzyczółek tak naprawdę stygijski na północy. No ale dobra, nieważne. Okej. W zaginionej kultury rozpustnych czarnoksiężników. No dobra, no. Ale generalnie Stygia jest starsza od Acheronu. No rozumiem. No to zapamiętam na przyszłość. Choć może wskazywać to na niebezpieczeństwo, daje ci to też przypuszczenie, że można tutaj szukać niezłych acherońskich skarbów. Natomiast sam mechanizm jest dosyć skomplikowany, ale jednocześnie pokazuje, że był otwierany od zewnątrz. To może sugerować, że Acherończycy, o ile wiem, składali ludzkie ofiary. To może sugerować na przykład, że ta kopuła przykrywa studnię, do której takie ofiary mogły być wrzucane. I dlatego wejście jest takie, jakie jest. Zobaczcie, nie było trudno wejść na tę kopułę, natomiast od dołu może być trudniej wyjść. Z drugiej strony, jeżeli były tam ofiary, to ofiary przebłagalne bardzo często bywały pewnie rzucane, no wiadomo, im bogatsza ofiara, tym bardziej ucieszony ten, kto tę ofiarę odbiera. Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że wewnątrz będą na przykład połamane szkielety obwieszone biżuterią czy czymś w tym stylu. To może być zupełnie nic takiego, ale to ma jakieś znamiona. Więc tak nie do końca wiem, czy chcesz mnie zachęcić, czy zniechęcić do otwierania, bo... Ja cię informuję, mój drogi. Dla Okej. mnie pieniądze są bez wartości, ale To co, otwieramy? No a po co tu wlekliśmy się 2 dni? Dobra. To wyciągam swoje złodziejskie wytrychy, narzędzia i zaczynam dłubać przy zamku. Wiesz co? Wyciągasz swoje narzędzia, zabierasz się do pracy i okazuje się, że zamek nie jest w jakikolwiek sposób ani zamknięty, ani zabezpieczony. Wystarczy tylko pokręcić pokrętłem i zapadki działają tak, jakby były świeże naoliwione i klapa się jakby unosi i potem tak odsuwa na bok, nie wydając praktycznie jakby jakiegoś większego szczęku nawet. Ze środka uderza was chłodny, czy powiew chłodnego, zatęchłego powietrza. Jest Dość ciemno. łatwo poszło. okien żadnych nie widzieliśmy, w związku z czym pewnie to jest studnia ciemności pod nami. Nic tam nie widać. Zapewne tak. To przywiążę linę naszą, którą mamy do tego... Myślę, że jakoś do tego włazu da się to przywiązać, tak? Żeby da ją się zabezpieczyć i spuszczę ją na dół. A mamy jakieś pochodnie? Rzućmy Ale są jakieś krzaczki, kamień można najpierw. jakieś... Tak. No, Zrzućmy rozumiem. najpierw jakiś kamień, zobaczymy jak tam jest głęboko. No to skoczę, połamię jakieś suche gałęzi, żeby można było nimi pseudopochodnie zrobić i od razu jakiś kamień, żeby zrzucić na dół. Zrzucasz kamień na dół, odliczając w głowie mniej więcej sobie mijający czas i i w końcu słyszysz głuchy odgłos kamienia, który uderzył w coś najprawdopodobniej metalowego. Na oko jest tam jakieś 20 stóp w dół od włazu, czyli jakieś, podzielić to mniej więcej przez 3, jakieś 8 metrów? Nie, 7 metrów? 7 z hakiem? W dobrych warunkach Hanzi, spuszczając się na rękach, pewnie nawet by skoczył i wylądował, nie robiąc sobie większej krzywdy, ale to No, już nie na jakiś- moje kości. Nie, to nie martw się, to tylko trochę pinaczki nas czeka. To ja może spróbuję podpalić jedną z tych gałęzi i zrzucić ją, żeby oświetlić, co jest na dole, w co uderzyliśmy tym kamieniem. Zapalasz krzaczor i wrzucasz go do środka. Roślina szybko się spala, ale zauważasz przede wszystkim, że na dole, bezpośrednio pod włazem, jest coś w rodzaju kolejnej metalowej pokrywy, na której wydawało ci się, że wyrysowane były jakieś rysunki, ale później wszystko zniknęło w świetle dogasającego jakby tego patyka czy krzaczka, który tam wrzuciłeś.
I może być, że to jest jeszcze jedno piętro poniżej. Dobra, nie ma co tu tak się smażyć na tym skwarze. To może Ale- szukamy więcej takich pochodni w razie czego. Tak żebyśmy mieli w zapasie z 2-3. No, tylko może próbowałbym poszukać czegoś, co by się ewentualnie dłużej paliło niż To kilka możemy sekund. pociąć jakiś kawałek koca czy czegoś, nie? I to Tak, po prostu z tych krzaków robimy pseudopochodnie, po prostu. przy pomocy- Zabieram kwiatów Radanowi materiału. ten jego bukłak i namaczam ten koc, bo na pewno jakąś wodę tam przemycał. Tak, Za no. dobra sprawy, Radan. Jasne, jasne. No, równie dobrze może się okazać, że niżej będą jakieś pochodnie. Przecież ci, którzy tutaj z tego korzystali, mieli ten sam problem co i my. Nie było okien, jakoś musieli sobie świecić. Jak zejdziemy, to zawsze warto się ubezpieczony rozejrzeć. czy ładny jakoś coś. tak. No, oczywiście, ale jak zejdziemy na dół, warto się rozejrzeć, może gdzieś tam Tak. po prostu leżą pod ścianą. Mhm. No No to- to łazimy, nie? A żaden z was Wchodzimy. nie ma ani pochodni, ani latarni w ekwipunku? Tu nie ma takich Nie. rzeczy, pamiętaj, że No, to nie ma. ekwipunek jest symboliczny. Aha. Oni Warhammer, kurde. Jak to Tu jest idziemy ładnie na- opisane, Tu idziemy w na ekwipunku- prawdziwą przygodę. Tak, w ekwipunku masz to, czego potrzebujesz, generalnie. Aha, no to teoretycznie możecie mieć jakąś pochodnię zwykłą albo latarnię jakąś na olej czy coś. Nie wiem. No to Metodą taką lub inną organizujemy sobie No. światełko. Tak jest. Mhm. Dobra, to kto schodzi pierwszy? mogę schodzić pierwszy, co za różnica. Póki na mapę raz nie przerzucisz jakąś walki, to się nie boję. O, ładowanie ruin. Widoczność. O kurde, faktycznie. Symulacja. Rzuć tą pochodnię. I co, widzisz coś? O, teraz widzę. Dobra. Jakieś korytarze są. Światło ognia oświetla tylko część tej wysokiej komnaty w kształcie krzyża. Podłoże pod waszymi stopami to mieszanka popękanych płytek z piaskowca i naturalnej ziemi. Ściany rozciągają się, tworząc kopułę nad waszą głową. Po środku pomieszczenia, bezpośrednio pod otworem, z którego weszliście, znajduje się duża, mająca około 30 stóp obwodu, pokrywa portalu, na której powierzchni wyryto złowieszcze postacie i przerażające stworzenia, jakby wyczarowane z koszmarów starożytnej cywilizacji. Ciężkie łańcuchy rozciągają się w poprzek, przecinając się, tworząc literę X. Jest to równie złowieszcze ostrzeżenie jak każde, które widzieliście. Komnata, która kiedyś prowadziła na północ, zawaliła się i pozostaje niedostępna. Bezdrzwiowy łuk po wschodniej stronie pomieszczenia prowadzi do głębszego przejścia. Po zachodniej stronie znajdują się drzwi z młotkowanej na zimno miedzi. Gdzie jest Radan? Radan wychyla się z otworu na górze. No i jak? Jest tu coś ciekawego? Chodź i sam zobacz. Czekajcie, Może ja, lepiej niech... Może ja lepiej straż niech- będę pełnił, a ktoś Właśnie jak przyjdzie i nam linę odetnie, to co? No właśnie chciałem powiedzieć, że może lepiej zostawić kogoś na górze na wszelki wypadek, żeby... I Radan się nada. Niech pilnuje, żeby nas nie zamknął nikt. Dobra. Ta klapa zablokowana łańcuchami, że tak powiem, w sposób jawny, dość i oczywisty sugeruje, że chodzi o powstrzymanie czegoś, co jest głębiej, ale na wszelki wypadek ponownie sprawdzę, czy przypadkiem nie wyczuwam tam jakiejś magii. albo czegoś Dobrze, takiego. więc poproszę cię o rzut na wits, tylko tym razem poziom trudności 9 i tam zaznacz checkboxika, jak będziesz rzucał. Już 9, porównaj wynik. Co rzuciłeś? 12. Pięknie. Ewidentnie czujesz, że to miejsce, ta klapa w podłodze, czy cokolwiek jest pieczęcią, która trzymała uwięzione coś, zapewne nie z tego świata, gdzieś coś poniżej. Ale czujesz też, że przesycone jest to magią, być może starożytną magią Acheronu. Ale co szkodzi ci spróbować? Jak coś, to dzięki temu dużemu wynikowi na kostce możesz sobie podnieść staminą o 1 punkt, jakby wysysając część czarodziejskiej emanacji z tej pieczęci. Okej. Pod spodem czaiło się starożytne zło. Czy jeszcze się czai? Trudno powiedzieć, ale to jest magiczna pieczęć, która ma za zadanie powstrzymać, nie wypuścić tego, co jest pod spodem. Lepiej tego nie dotykać. Tym bardziej właśnie przyglądam się, czy przypadkiem na przykład nie wygląda na to, że coś próbowało się, wiecie, łańcuchy obruszone, czy też w miejscu, gdzie te łańcuchy stykają się z klapą, jakieś opiłki, jakby coś szarpało, tłukło się od dołu, czy zupełnie nic. Tak zbudowali i leży czyste, nienaruszone, jakby to kowal przedwczoraj zrobił. Wiesz co, nie, łańcuchy są już dosyć przegniłe i rdzewiejące, więc można je zerwać bez problemu. Nawet sama Aengus z szarpnięciem pewnie ręki mógłby je pozrywać w tym momencie. A sama jakby pokrywa jest wkręcona w
podłoże za pomocą jakichś śrub mocujących, które są poumieszczane na obwodzie, co jakiś czas na obwodzie tej konstrukcji i wygląda na to, że jakimś metalowym narzędziem, mieczem, toporkiem, czymś szpadlem czy czymś dałoby radę to wykręcić prawdopodobnie. Ale nie wygląda jakby coś, że tak powiem, tłukło się kiedyś od spodu i próbowało Nie. to wyrwać I tak dalej. co ciekawe, ta pieczęć, ten właz, zamknięcie zrobione jest z miedzi, tak samo jak zresztą drzwi prowadzące do jednego z korytarzy, czy włas na górze. Pewnie dlatego, że miedź ma właściwości antykorozyjne samo w sobie. Na te drzwi się da otworzyć? To wydaje. No właśnie, rozejrzyjmy się w ogóle, co jest w tym pomieszczeniu poza, no bo pytanie to jest tylko gołe, naga posadzka i ściany, czy coś jeszcze? Mamy jakiś na pewno korytarz na wschód, mamy drzwi na zachodzie i rozumiem, że to takie na północny wschód to jest poziom niżej po tych przerywanych kreskach, czyli na razie go nie widać. Tylko te dwa wyjścia wschód-zachód. Tak, wschód-zachód, no zachodnie są zamknięte, więc ciężko powiedzieć, czy są zamknięte na zamek i czy gdzieś prowadzą w ogóle. Są jakoś zdobione? Też są z miedzi wykonane. No i Ale po prostu rzeźby, coś tam, jakieś no, rytuały. mają też jakieś symbole i płaskorzeźby w podobnym klimacie jak włas na górze, czy tutaj może nie tak straszne jak te symbole na włazie prowadzącym gdzieś jeszcze niżej, no ale ogólnie nieprzyjemne w odbiorze i jak się im człowiek przygląda, to One wyglądają bardziej, żeby trzeba popchnąć czy szarpnąć, żeby je otworzyć. Ja bym się im też przyjrzał, bo na przykład Chyba- może na nich coś chyba jest, związek chyba jakiś z tym na szarpnąć. dole, cokolwiek. Przyglądam im się. No Znowu to- Wits? wiesz, możecie w tym przypadku skrzydło. możecie Czekaj, rzucać. zanim otworzymy, bo tu wprawdzie nie ma łańcuchów, ale cholera wie, co jest po drugiej stronie. Może coś znajdziemy, przyjrzyjmy się temu w ogóle. No, Wycham. otworzyć zawsze Ale zdążymy, czekam, nic nas tutaj nie godzi. Możecie rzucić na Edge lub na Wits. Poziom trudności 5 podstawowy. Wiem, że w poszukiwaniu pułapek bym się przyjrzał, czy one nie są w jakiś sposób zabezpieczone, te drzwi. Więc ja mam dyszkę. 6. Dyszka i 6. Okej. 7. 6 i dycha. Ci, co mieli te mniejsze wyniki. Zdaje się wam, że glify i symbole na tych drzwiach wydają się mieć charakter jakiś ostrzegawczy i że kamienie, które umieszczone są pod sufitem w tej części pomieszczenia, zdają się jakby odróżniać od pozostałej części sklepienia nad wami, jakby to był element jakiejś dodatkowej konstrukcji. Drzwi są zablokowane i nie masz pojęcia za bardzo, jak je rozbroić. Natomiast Dowar, tak? Ty rzuciłeś najwięcej. Orientujesz się, że te drzwi zabezpieczone są pułapką, której naruszenie spowoduje, że z góry posypią się na was ciężkie kamienie i cegły, kiedy tylko drzwi zostaną otworzone. Zauważasz obok drzwi jedną cegłę w kształcie klina, która zdaje się być jakby wycięta tak, że jakby pasowała do tej płyty, która podtrzymuje pułapkę na miejscu. Możliwe, że ktoś sobie zostawił coś w rodzaju klucza do jej rozbrojenia, gdyby chciał wchodzić do tego pomieszczenia. Widzicie te kamulce na górze? One się opierają o górną ramę tych drzwi. Wystarczy, że je otworzymy i to wszystko spadnie na głowę. Chyba że zablokujemy tym tu. Ewentualnie, jeżeli nie ufamy zabezpieczeniu temu, to możemy spróbować to obruszyć tak, żeby spadło, ale nie na nas. Tylko to jest dosyć wysokie. Ja bym spróbował skorzystać z opcji, którą... Wygląda jakby pasowało. No, to ja spróbuję się spiąć jakoś i dopasować ten klin. No właśnie, to jest na tyle wysoko, że on się musi wspinać, czy... No, w razie, proszę cię. Jakby co, Nie to no, Angus już i mamy tak. 4 metry zasięgu swobodnie. No. Więc nie, Dowar, kiedy rozorientowałeś się, jak działa mechanizm tej prostej pułapki, to już nie jest problem, żeby jej przeciwdziałać. Natomiast zostaje jeszcze kwestia, jak otworzyć drzwi, nawet pomimo rozbrojenia pułapki, bo szarpanie za nie nic jakby nie daje. Jest w nich jakaś szczelina w tych drzwiach? Jest coś, co wygląda jak otwór zamka lub Bardziej mi czegoś chodziło, że takiego. może szczelina między tymi skrzydłami drzwi, czy mógłbym zobaczyć, czy nie ma tam jakiejś sztaby Nie. właśnie za... to jest Aha. tak jakby ze sobą te drzwi są złożone, że nawet ostrza sztyletu byś tam nie wcisnął w tą szparę. Kurde, ale dopasowane. No, niezła sztuka, nie? No to nie wiem, to spróbuję może z zamkiem.
w tym układzie wyciąga swoje narzędzia i może... No to rzut na Edge'a, trudność 5. No to ja w zasadzie mam Edge'a 5 wartość. A, no No to... jak wyjdzie ci jedynka, to akurat to jedynka A, no chyba, że tak. rozpiernicza. 1/6 A. szans, że się zabijesz, mówię ci. Ja tylko sprawdzę... Nie, przy otwieraniu zamków nie, bo mam tylko jak się próbuje ukryć albo poruszać niezauważony, to mam bonus, a tak to... No i właśnie. No i masz Musia. pecha. I Davor swoim gadaniem mnie rozprasza. Co mówisz? I trzask. Pytanie, czy zostawiasz ten wynik, czy wydajesz staminę, żeby to podbić? Nie, to po prostu złodziejski honor się tu odzywa. Jak już coś za coś się brać, to się brać, to pod staminę zużyję. Okej, dobra, więc grzebiesz przy tym zamku intensywnie, grzebiesz. Już miałeś prawie, że o włos nie złamałeś sobie wytrychów. Okazało się, że te acherońskie zabezpieczenia wcale nie były takie proste do obejścia, ale w końcu zamek puszcza. W międzyczasie za wami słyszycie szczęk gdzieś w górze. Radon chyba zamknął włas. Ej! Lina nie ma liny. Wciągnął ją na górę. To on odpierdziela. Albo ktoś nadjechał i on zabrał to, żeby się schować, żeby nie było widać, że tu jesteśmy, albo nie mam pomysłu, co jeszcze. Nie wiem, czekamy aż wróci, czy po prostu... Na ten moment uwięzieni jesteście w kopule, ani stąd wyjść, ani gdzieś iść dalej. No chyba, że przejdziecie przez miedziane drzwi. Znaczy, napominam, że miedziane drzwi w sumie są otwarte i ocieram pot z czoła, bo trochę się przy tym otwieraniu. Angus Gdzieś tam, z mimo że... ramionami. To nawet jeżeli się czai, ukrywa i tak dalej, to nie ma się co drzeć, bo ściągniemy na siebie tego kogoś, przed No. kim się ukrywa. To możemy Może równie po dobrze prostu- iść sprawdzić. Tak, może zamiast czekać bezczynnie i to może potrwać. To może się po prostu rozejrzyjmy. I delikatnie staram się popchnąć te drzwi. Znaczy te drzwi do siebie musisz pociągnąć. Aha, no pociągnąć tak, żeby może nie żypiały za mocno. Nie, okazuje się, że otwierają się praktycznie bezszelestnie. Naprawdę, ta stara herońska technologia jest zadziwiająca, że trzyma No, się po upływie... całe szczęście, że już tak drzwi nie robią, bo bym bez roboty został. Mm. Drzwi otwierają się na kolejne duże pomieszczenie, w którym falowanie ziemi pozostawiło swój ślad. Znaczna część dachu zawaliła się, ale część komnaty pozostaje wolna od gruzu. Kamienny podest jest częściowo przykryty gruzem, którego połowa jest rozbita i rozrzucona po podłodze. W jego wnętrzu znajduje się srebrna skrzynia wielkości bochenka chleba. Takie szkatułka bardziej. Tak, taka szkatułka. No, błysk Sam- wokół Hanziego jest pewnie jak u każdego w takich okolicznościach. To już jest w twoich lepkich paluchach, więc E, tam znalazłeś. Sama ta szkatuła już jest warta. Tak, podchodzę i tak z każdej strony ją oglądam, czy gdzieś coś jakiś. Też szukam jakichś zabezpieczeń, pułapek. Jak ktoś ją tak zostawił, to raczej samopas. Samopas nie była zamknięta Mm. w zabezpieczonym pomieszczeniu. Wiesz co, skrzynia jest prostej konstrukcji, jakaś nie wyróżniająca się za bardzo nawet niczym. Nosi delikatne zdobienia w stylistyce tego wszystkiego, co widzieliście dookoła, ale jakby nie rzuca się w oczy jakby bogactwem wykonania. Nie ma zamka, jest jakby, ma tylko uchylne wieko, ale wygląda jakby nie miała zamka, jakby nie potrzebowała zamka. Dobra, chylam, co tam. Przyszedłem tu po skarby. Zaglądam do środka. W środku pierwsze co ci się rzuca w oczy to sztylet, misternie wyrzeźbiony z nieznanego metalu. Jego rękojeść została ręcznie wygrawerowana i ozdobiona jadeitem, złotem i rubinami. Jej głowica ma kształt zębatej, pożerającej paszczy. Jakby stworzenie pożerało sztylet od dołu do góry. Jego osłona i rękojeść są ukształtowane tak, by przypominać dodatkowy nóż, zagłębiający się w paszczy stworzenia. Wygląda to tak, jakby broń atakowała samą siebie. Poza tym w tej szkatułce jeszcze jest trochę monet srebrnych i złotych, a także kilka pucharów. Na oko wystarczająca ilość gotówki, żeby przyjemnie sobie dzięki niej spędzić trochę nocy w jakichś przybytkach rozpusty i odpoczynku. O, wygląda na to, że już się nam ta wyprawa opłaciła. Davor, ty znasz się może na religijnym mecie-pecie? Bo ten sztylet wygląda na jakiś ceremonialny. Pokaż. No właśnie, znowu, czy jest obłożony jakimś zaklęciem, coś w tym stylu? No to Wits, poziom trudności 7. 9.
Oj tak, w tym sztylecie drzemie jakaś moc. Masz wrażenie, że może w walce z człowiekiem, czy jakąś, nie wiem, zwierzęciem, bestią z dziczy, nadawałby się do walki tak samo jak i każdy inny sztylet. A może nawet byłby trochę bardziej nieporęczny przez te dziwne zdobienia i klejnoty na nim, ale masz takie wrażenie, że kiedy by doszło do walki z czymś nie z tego świata, to ta broń mogłaby pokazać swoje ukryte możliwości. Może być broń przeciw temu, co było zamknięte na dole. Jeżeli tam mamy jakieś zabezpieczenia magiczne, to co tam było na dole zamknięte, to niewątpliwie nie był, nie wiem, lew, pies, krokodyl czy coś w tym stylu. Jeżeli wykuć broń na coś specjalnego, to na coś takiego, nie? Niepokoi mnie to, co mówisz, ale chyba najlepiej władam sztyletami z naszej trójki. I pakuję za pas ten sztylet, a resztę do torby. Co Przeliczymy, dalej? jak się stąd wydostaniemy. Trzeba by poczekać chwilę, czy nasz druh z góry wróci, nie wróci. Jeszcze jest taka możliwość, że ktoś go capnął. To może sprawdźmy przez ten czas ten korytarz otwarty, co tam się znajduje. W tym pomieszczeniu to już wszystko, tak? Tak, tak. Aha. No to chyba nie ma co też właśnie siedzieć bezczynnie dalej. Może, jeżeli to jest na sam dzień dobry coś takiego znaleźliśmy, to może być tu niezły łup. Sprawdźmy, jak wygląda reszta. Okej. Ponieważ ten korytarz, widzę, jest taki względnie wąski, a ja jestem mniej bojowy niż moi towarzysze, to pozwolę sobie... Pójdźmy tak, że ja będę szedł za wami i tak jestem wyższy, więc mogę strzelać nad wami w razie czego, a nie będziemy sobie robić tłoku, gdyby coś się działo. Wschodnie przejście otwiera się prowadząc do długiego korytarza. Szerokiego może na jakieś 10 stóp i wysokiego na 10 stóp. Ściany zostały wyrzeźbione z naturalnego kamienia, zmieszanego w niektórych częściach z cegłą z pomarańczowego piaskowca. Po około 40 stopach korytarz kończy się w jaskini. Komnaty znajdujące się dalej są niedostępne, ale wyrwa w ścianie jest na tyle szeroka, że każdy się może przez nią przecisnąć. Dalej znajduje się przejście wykonane z naturalnego systemu jaskiń opadające w dół. Czyli można się tędy przedostać, tak? Tak, tak. Tako pojedynczo Między trzeba się kmieniami. przyciskać. Dla Hansiego to żadna nowość. Pierwszy szedł Angus, tak? Tak. Dobrze, poproszę od ciebie Edge czeka na poziomie 6. W międzyczasie zjadę sobie do tej jaskini. 7. Dobrze. Kiedy przepchnąłeś się przez to kamienne zwężenie, to do twoich uszu docierają odgłosy drapania i klikania. Aczkolwiek nie za bardzo jesteś w stanie do końca określić kierunek. Ale na pewno nie z tyłu, czyli nie skąd przyszedłeś, tylko gdzieś stąd, ale... To tylko rzucam szeptem, jak wchodzi Hanzi, coś tutaj jest. Może w tych mniejszych korytarzach. Hanzi, ciebie też poproszę rzut na Edge'a z takim samym poziomem trudności 6. Mam 9. jeszcze +1, bo tam zna z tej umiejętności. Czyli 10. Doskonale, więc kiedy słyszysz to, co mówi ci Angus, to orientujesz się, że odgłosy klikania i drapania pochodzą z małych szczelin w ścianach wyciętych w ścianach jaskini naprzeciwko was. I A także wyczuwasz delikatne wibracje gdzieś tam pod spodem, pod waszymi stopami. To mówisz o tych takich korytarzach tu, tak? Z tego Tak. No to jaska się dzieje i wskazuje tam, w tych dziurach. Nie podoba mi się, ściągam łuk i opieram strzałę o cięciwe. I kiedy to mówisz, z otworów w ścianach zaczynają wyłazić na was całkiem sporawe, przerośnięte, pustynne skorpiony. Super. I znowu ustalenie inicjatywy. Skorpiony. Gdzie są moje skorpiony? To na Ewi było, prawda? Dobra, skorpiony mają Edge'a 3. Okej. Edge 3. A wartość kostki, no i czego mi znowu? A wartość D8. Czyli wynik 4 mają łącznie. O, to są wolne, jak na ten... z ich strony. Czyli wszyscy jesteście szybsi, tak? Zanim się zacznie i zaczniemy je napierniczać, czy ja się mogę uśmiechnąć dosłownie 3 minuty przerwy? Kto był pierwszy w tym rozdaniu? Bo skorpiony mają inicjatywę 4. Ja mam 9. 9. Miałem tylko 7, nie wiem ile tam. 9, 7, a Dowar? Tak, ja 6. Czyli Hanzi, Angus i Dowar w tej kolejności, dobra. Okej, dobra, więc jesteś pierwszy w tym momencie, potem jest Angus i jest Dowar. Tak jest.
trzeci, a potem słodziaki. Tutaj one są, na razie są na bliskim zasięgu, czyli na tym drugim, a dla Dowara są na średnim. No, rozumiem, on się zaklinował w przejściu. Tak, ja stoję w przejściu, nie pcham się do przodu, no bo łucznik walczący wręcz ze skorpionami to byłoby głupie. Dobra, to co ja bym chciał zrobić, to znowu użyję swoich noży do rzucania. Też nie śpieszy mi się na spotkanie ze skorpionem z bliska. Ile one mają tego? Obrony? Mhm. Defense 7. Troszkę lepsze są niż hieny. Bo kiedy to były takie te... 7 mają, 7 mają i czekaj, czy one mają pancerz? Chyba nie, pancerza nie mają. Pierwszy. Pięknie. O, masz ten. O, to sobie staminkę bym odzyskał. A No. Możesz albo Bo tam też chyba mogą się przełożyć na maksymalne obrażenia, też krytyczny sukces, ale to chyba... przy teście to jest automatyczny sukces, natomiast przy obrażeniu, jak będziesz Ach, miał to jest- rzut na obrażenia i wtedy to wyjdzie, to można dołożyć do obrażeń, że tak powiem, maksymalny wyrzut. dobra, to W którego skorpiona tłuczesz? myślę, że tego najbardziej Mhm. najbardziej na zachód. Dobra, czyli trafiłeś. Teraz poprosimy o rzucik na obrażenia. One mają threshold 7, czyli musisz 7 obrażeń wsadzić, żeby je zabić za jednym zamachem. No, nie będzie łatwo. Ja nie będę w stanie. Ile tutaj? 3 might, dobra. Nie, Czyli... Nie, na edge'u miałem Poprawiłem. rzucać. Poprawiłem się edge'em przy obrażeniach z daleka, a might wręcz. Także Więc to- wrzuć to jeszcze raz. Aha, okej. Dobra, przy obrażeniach rzucanych, czyli jednak edge. Dobra, ale tutaj bez tego dodatkowego, bo to nie obrażenia. 6 obrażeń, czyli No, czyli po prostu na razie zraniony. na razie go zraniłeś. Może spróbuję jeszcze od razu drugi rzut też niego wykończyć go, chociaż jednego rzuć się lepiej pozbył. drugiego, bo No jakby już? co, to ja tego spróbuję dobić. Aha, dobra, Ja na pewno to nie jestem w stanie dobra. zabić jednym ciosem. To tego następnego w kolei tak. I jasne. I też miały tam 7, tak? Dobra. Przy tym przy ataku mam +1. No ale trafisz jak najbardziej. No dobra. I teraz. No i na obrażenia krytyczny sukces, to zabijasz, bo wsadzasz mu No, maksymalne tak jest. obrażenia, więc... Nawet ponad maksymalne, bo to masz w tym momencie edge plus 6 i plus jeszcze normalnie rzut kostką na obrażenia, czyli ładowałbyś mu 14 obrażeń. No. Opłacało w ogóle tak zrobić? To bardziej ci się opłaca wziąć sobie to No. na jedną staminkę jeszcze, bo No i tak dokładnie. masz Tak, właśnie No w sumie tak. to bym odzyskał jeszcze jedną tą staminę i to by było I na tak tyle. go zabijasz i tak. Także to by było na tyle. Jeden zabity, jeden ranny i to jest moja tura. Rozumiem. I teraz do Angus. Okej, no to ja wbiegam pomiędzy te dwa. Wydaję punkt edge'a, żeby od razu zaatakować. One były na bliskim, czyli za pierwszą już jesteś na touchu. Ale jak chcę dwa ataki wykonać? A, no to tak. To dwa ataki, no. Czyli wpierw tego, co tam jest wyżej ode mnie. Mhm. Trafiasz. Tylko tego checkboxika zaznaczajcie, bo wtedy pokazuje, czy sukces, czy nie. wynik, dobra, spoko. Ja tego zaznaczam też i bo przy thresholdzie też można sobie wpisać, no to samo wyjdzie, to od razu wiesz, No. czy zabiłeś, czy nie. No, Angus to jest rzeźnik, Tak, Jezu. więc on to, te skorpiony to nawet nie daje im nic Z zrobić. rozmachu drugiego. Tak. Jak już mówiłeś, trudność trafienia, tam 7 było, tak? 7, tak, no. I potem zrobienia ziaju też 7. One są ze sztancy odlewane. No dobra, wystarczyło. Więc też jest martwy. Ja spróbuję, tylko że najpierw muszę trafić, co nie jest takie oczywiste. Trudność 7, 9, weszło. No to na obrażenia już nie muszę, bo on był ranny, czyli ten pan się zepsuł. I spróbujemy tego ostatniego. 9, trafiony. Mhm. Mogę rzucić na obrażenia, ale to i tak nie ma znaczenia, bo to jest K4 plus 1, czyli jak rzucę, to będzie za całe 3, czyli jest ranny. Dobra, czyli ten jest ranny. Okej, dobra, i teraz nadchodzi jego jedynego akcja. No to on doskakuje do naszego tutaj. Poświęca jedną akcję, żeby to zrobić. Teraz tak, jeżeli zadam ci więcej niż 2 lub więcej damage'u w jednym ataku, będziesz musiał zdać ten grit checka na trudności 8 albo zostaniesz zatruty. Okej, trudność trafienia 6. Trudność trafienia 6, atakuje na majcie, czyli mam 2 i D8. D8, trudność trafienia 6. No i nie trafiam. Okej.
Dziękuję. To wywalę te skorpiony już z walki. Natomiast śmierć skorpionów chyba kogoś wkurzyła, bo nagle z podziemi wyskakuje mamuśka, znacznie większy, ogromny skorpion, który wykopuje się z podziemi, stąd były te wstrząsy i dołącza do walki. Jaką ona będzie miała inicjatywę? Ona ma Edge'a 5 i D8. To już jest poważny przeciwnik. Czej, źle rzuciłem. Jeszcze raz muszę to zrobić. 12, czyli ona będzie chyba pierwsza teraz. Dotykałem W rundzie- 11 albo 10 jakoś tak. W rundzie, 10 miałem tak. w rundzie jakby drugiej. No więc matka skorpionów wyskakuje i tak, ona ma 3 akcje w rundzie, więc w pierwszej akcji doskakuje do Hanziego, To jest te ale tylko, Go zabija, gdzie idzie kończyć ale tylko może 2 ataki. No, tylko 2 ataki. Okej. Może wykonać 2 ataki, Ta miłość jest zbyt łaskawa. w czym jeden atak może swoim żądłem, a drugi jako miażdżące cięcie szczypcami. Ona cię zatruje, a potem zmiażdży. Trzyprocnie. Ona będzie cię atakowała na Majta. Majta ma 6 i kostkę 10. Majta ma 6. Ty masz obronę jaką? 7. Fizyczną 7. Kostkę 10. Więc trafia cię. Pierwsze będzie urządlenie. Urządlenie zadaje 1d6 plus 6 i Might 6, czyli w sumie 1d6 plus 12 obrażeń. D6 plus 12. 15 obrażeń dostajesz w tym. Kurde, i połowa życia przed oczami mignęła. I musisz zdać grid checka na poziomie grid check jest na poziomie trudności punktów utraconych w tym ataku. 15, tak? Tak. To z automatu, to bo ja mam 4 grita i D6, więc tutaj... Może ci wyjść jedynka. Znaczy możesz. Tak, jak się okazało ostatnio, co... Znaczy jak ten, nie wiem czy krytyczny sukces w tym przypadku, gdyby No ci na chyba. flex daju wypadł, czy by nie mógł ci pomóc. No dobra, wyższy sukces, Krytyczny sukces, więc się opierasz. ale jedynka. 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 Ale jedynka, oj, porażka. To ja nie wiem co w takim... No nie, dostajesz Jak stamina. Wyskakuje to okienko takie z Windowsa. Task failed successfully. Tak. Jest powiedziane, że jak masz na flexie krytyczny sukces, to test możesz uznać za zdany w tabelce Tak. od flexa. Więc zakładam, zdajesz. że zdałeś, choćby nie wiem co, tak. Udało ci się. Więc ci się Ile nie, miałeś nie, rzucić 80? Spoko. więc nie dostajesz zatruty, natomiast jeszcze ona będzie próbować się przeciąć szczypcami na pół i to jest znowu atak mightem 6 i D10 plus twoja trudność trafienia 7, tak? Tak, 7. No to 7. Nie, ma wynik Nie, na jest kostce jeden. 1. O, czyli nie trafia, więc masz naprawdę cholerne szczęście w tym drugim ataku. I to jest- Tak nie do końca trafiła, więc się nie wbiła z tą trucizną, ale wytrąciła mnie z równowagi, wywaliłem się na plery i ona wtedy nie trafiła. Szczypcami ciach, tak zrobiła ciach Jak strzelobę, i wiesz. tyle. I teraz będzie Hanzi pierwszy jest, tak? Dobra, Poli. A, Ostatnie o słowa. kurde, Nie możesz się cofnąć tam, gdzie stoi Dowar, bo on zaklinował przejście, tak? no wiem, właśnie kombinuję co... Nie, to Ostatnie będzie słowa brzmiały, o kurde. desperacka walka o przetrwanie będzie. Tak naprawdę możesz Typowo- odskoczyć tylko, od niej możesz tylko odskoczyć na bliski dystans, czyli się o jedną jakby sferę się cofnąć, więc... Bez sensu, bo ona ci dopadnie tak czy tak. Tak, to... Lepiej ją dziabać 2 razy. Tak, będę ją dziabał 2 razy tym sztylecikiem swoim. Może ją rozśmiesz. Połaskoczę ją trochę, może gdzieś się wbije w niewygodne miejsce i przynajmniej będzie mnie pamiętała do końca życia. Ile Czekaj, ona ma? już ci mówię, ile ona ma obrony. 6. Ej, to nie tak tragicznie. Nie, to tak tragicznie, To ma- ale pewnie jest no. żywotna dosyć. Łatwiej ją Dobra. trafić niż te jej minionki. No tak, bo to No. krowa jest na puchu. I ją już trzeba zjechać do zera, żeby zginęła. Wiesz co, ja sobie od razu tego Edge'a wartość wezmę na 6, bo przy atakach mam i tak +1 z Mhm. tego Edge'a, to żebyś Dobra. tam nie pamiętał, jak się zapomni No, o no, tym, no. to pierwszy 12 trafiłem. 12. Trafiłeś. Czekaj, A, czy tak staminę źle. na coś jeszcze możecie wydawać? Tam możecie jeszcze mieć postawę obronną, która wam podnosi +2 do obrony fizycznej, jak przyjmiecie, albo
Możecie też, Bo plus 2 do ataku, ale to za 2 akcje. możecie też podnosić za jeden z punkt staminy, możecie podnieść obrażenia od broni o 1d4. Albo 2 punkty staminy wydać i wtedy podnosicie o 2d4. Tam jest, na stronie 23 macie tą tabelkę, na co możecie wydawać punkty staminy. Tak, ale póki co to ten pierwszy atak, to ile tam threshold ona ma? Ona musisz jej życie zjechać do dobra. zera. Bo to jest już Dobra. elitarny przeciwnik. Dobra, jasne. Poznaliśmy w dziwne. szczytach. 6? Czekaj, czy ona ma pancerz? Jeszcze zaraz sprawdzę. Tak, ona ma pancerz 4, czyli w sumie wchodzi jej tylko 2 obrażenia. Okej, czyli mogę ją rozśmieszać zasadniczo. Co, ja może od razu wydam 2 punkty staminy, jak już ją trafiłem? I spróbuję jeszcze... Tak, to dorzucasz 2d4 2d4 do tego rzutu jeszcze. Oczywiście minus pancerz, nie? 5, no to 3 obrażenia jeszcze wchodzą. Dobra, sobie staminkę odznaczyć. Mam To 2 razy odjąłeś pancerz i od tego i od tego? A, czekaj, no bo to w jednym ciosie miało być, tak? No tak, w jednym ciosie. Okej. No i jeszcze raz będę dziabał, to drugi też trafia. Teraz obrażonka. 6, czyli 4. Czy od razu... Dobra, bo to na razie liczy się przeżycie, potem się będę staminą martwił. Zużyję też te 2 ostatnie, co mam. Czyli Nie dwa- opłaca się, nie rób tak, nie opłaca się. Bo jak masz final stamina, to możesz massive damage zadać, więc nie Aha. opłaca się do zera wyzerować się w tym Aha, momencie. no dobra, to nie. To w takim razie koniec. Otrzymałeś potężne dziabnięcie żądłem, ale na szczęście w jakimś cudem twój zamorański organizm oparł się truciźnie, chociaż atak cię cholernie piecze i rada, która ci zadała, ale jakimś cudem to co wytrąciło cię z równowagi, uchroniło cię przed kłapnięciem potężnych szczypiec, które mogłyby cię spokojnie rozpołowić na pół, gdyby złapała cię odpowiednio mocno i zacząłeś się tam dziubać między płyty chitynowego pancerza sztylecikiem, ale coś tam, jakaś posoka w paru miejscach zaintrysnęła, ale to tylko bardziej ją rozścieczyło niż jakoś poważnie Ale nadszarpnęło i jej tak, zdrowie. Trening w świątyni Zata w Shadizarze się opłacał. Teraz Aengus. Pytanie, czy Angus może poczekać, żeby być po mnie? Nie. Chyba jakbyście mieli taką samą inicjatywę, to wtedy moglibyście wybrać, który Bo atakuje. to jest, że trzeba wykonać wszystkie w swojej rundzie. Dobra mechanika, dobra. Niestety. No Okej. no durna, ale to też... Czy ja mogę olać tego skorpiona generalnie? Nie Możesz, ma czegoś takiego tak. jak atak oksygenny, nie? To Tylko tyle, że przeskakuję musisz tam na dół. jedną akcję musisz poświęcić, żeby podskoczyć do tej matki, nie? No więc to ja chcę zrobić taki manewr, że wydaję mój przedostatni punkt staminy. Mhm. Także przeskakuję na tym skorpionem i tak z zamachu próbuję ją walnąć oburącz tym moim dwuręcznym mieczem. Mhm. No miała wszystko, nie? Tak, tak. Trafiam i wydaję ostatniego mojego final tego tam, żeby zadać massive damage. Massive damage. A Massive Damage co oznacza? Plus 12 do obrażeń w jego przypadku, bo on K12 rzuca na miecz. Aha, okej. Jeszcze krytyczny sukces na flexie i w ogóle wymiatasz, tak? Będzie plus 24 wtedy, tak? Prawie 27. To jest 15 plus 12, tak? tak. 27, no to o, proszę, no to opisz w takim razie, jak pozbawiasz tą podłą bestię swojego nędznego żywota, bo No to po prostu wyskoczyłem w górę i oburącz tak wbiłem, przybiłem ją do ziemi po prostu. Dwuręcznym Więc- mieczem, przekręciłem kilka razy i szarpnąłem. Więc tak, matka miotu została pokonana i tak się rozpłaszczyła przed Hanzim takim zszokowanym, kiedy tak Angus ją dobił, i Jeszcze tak się napierdziała tym rozjechały. sztylencikiem. Tak, rozjechały jej się odnóża na boki, rozlała się posoka śmierdząca po tym, a ten skorpion, który jeden został ranny, czmychnął po prostu, chociaż nie, Dowar masz jeszcze przed nim, nie zdąży, bo Ja Dowar jestem go dobie. Przed nim tak jest. I poślę mu strzałę prosto w Tam był na kapcie początku. Cooper. No, Nie, 11, nie. proszę Nie. cię bardzo. Był tylko jedyny strzał, bo się sfokusowałem, to było to plus 2 do trafienia. Więc tak, no trafiasz i likwidujesz, bo już zapewne Tak, bo był ranny. tak, więc był ranny, kończymy walkę. Tak, kończymy walkę. Walka wygrana, kolejna, chociaż no Hanzi przypłacił to dosyć mocno zdrowiem. Dobra, no to tu się nie ma co szczypać, trzeba Hanziego patrzeć i ponieważ to jest, jak mówisz, dosyć mocna sytuacja, to ja się nie będę tym razem bawił w balsamy i tym podobne rzeczy. Bo że tutaj recovery zrobimy, po prostu odpoczniemy chwilę, bo mamy taką możliwość, nie? Mamy tak, 2 razy na recovery. sesję.
Tak, więc możecie wykonać właśnie w tym momencie odpoczynek, szczególnie, że nie wygląda na to, żeby cokolwiek już miało was tutaj atakować, a jedyne wejście to jest to, którym przyszliście, pomijając te No szczeliny ścian. Gorzej, że jak nam z góry liny nie zrzucą, to przyjdzie nam nie wiem co. No i tak musimy poczekać, a nie widać stąd wyjścia. Może wrócimy do tej hali, tej kopuły i poczekamy tam na Radana. Czekajmy na rozwój Dobra. wypadków. No. To jak zdrowiejemy, to zdrowiejemy o połowę maksymalnych hapeków. Przy czym nie do połowy, tylko o połowę. Czyli jak na przykład ja mam 40, to zyskuję 20. Tak, Tak. czyli dopełnia, zdrowiejesz na maksa, a Hanzi też, tak? Tak. Bo Hanzi na to miał wychodzi. 30, I więc, tak, 30 tak akurat. więc opatrujecie swoje rany, Hanzi jeszcze odpoczywacie. na odchodne kopie tą skorpiorzycę. Rozbolała cię stopa, bo miała twardy chitynowy pancerz. A jakbyś miał jakieś takie fiolki, jako taki, nie wiem, złodziej, zabójca, to mógłbyś nas jakąś truciznę zebrać. Jakiś jas. Tak. Nie wiem, jak tutaj działa, to tak. No właśnie, Zawsze nie wiem, możesz czy to tak. próbować wymiziać sztylet. No gorzej mu nie będzie, nie? Okej, w sumie jest, myślę, Tylko Myślę, musisz potem uważać, jak będziesz sobie nim paznokcie przycinał, żeby się nie skaleczyć. że możesz sobie wymazać sztylet w jej, dobrać się do tego gruczołu jadowego, który był przy żądle i posmarować sobie tym. No to trucizna by dawała ci tyle, że jak zadasz minimum, jak zadasz obrażenia, to na tej samej zasadzie, że trzeba zdać grit test o wysokości, o trudności równej liczbie zadanych obrażeń i jak nie zda, to ktoś zostaje status otruty i dostaje dodatkowe 1d10 obrażeń, ignorujących pancerz. No to też jeszcze może się tym pobawię chwilę, Z tym, tym że- kurczołem miodowym. Z tym, że na 3 pierwsze ataki to będzie działało, później ta trucizna się jasne. zetrze z ostrza, tak? Dobra, i tyle. Powiedziałbym, że na jeden by i tak było dużo. No, No, No dobra, poczywamy. No jak nie będzie innego wyjścia, to trzeba będzie chyba pomyśleć o tym, nie? bo stąd tylko te wąskie tuneliki są, tak? Nie Tak, ma, to się tunele, raczej nie... tunele wykopane przez skorpiony najwidoczniej, więc raczej nimi to nigdzie nie dotrzecie, tak? a Okej. po mamuśce nie został jakiś tunel, bo ona się tam wykopywała, czy to się No, zawaliło pod nią? Nie, to się tak jakby ona tak wyskoczyła z podziemia, ale ta ziemia tam się pod nią zapadła i tam właściwie taki rozpulchniony po prostu teren, ale... Hanzi sobie po turecku usiądzie przed tym i będzie się wpatrywał w ten włas. Po jakiemu? Włas Po jak... chrykańsku może. Tak, Po tak, turecku po turańsku, czy jak oni tam, nie Tak. wiem, po turańsku sobie siądzie i... Tak, po turańsku sobie siadłeś na płycie tej acherońskiej pieczęci i wpatrujesz się ponuro we włas, który, no, zdaje się, ani drgnie i nic nie słychać też z zewnątrz, żeby ktoś coś otwierał, żeby tam się coś działo. Albo Radan was wystawił, albo coś mu się stało. Podczas całego tego naszego odpoczynku, na wszelki wypadek, jak leżałem, to leżałem z uchem przyłożonym do tej pokrywy, czy nie usłyszałem od spodu jakiegokolwiek dźwięku. Nie, absolutnie nie. Jeżeli coś tam jest, to ta pokrywa jest zbyt gruba, żeby dać ci możliwość usłyszenia czegokolwiek. Można było. Bo rozumiem, że ściany nie są takie, że można by się po nich wspiąć do tej kopuły tam do góry. Nie. To musiałbyś być pająkiem chyba, Przepieszka, żeby tego... wiesz, do góry nogami odwrotna, tak. No mogły to być jakieś uszkodzenia i tak dalej, nie? No nie wiem, mam wrażenie, że przy ostatnią naszą deską ratunku może być zobaczenie, co jest jednak pod tą pokrywą. Długo tak siedzimy i Radana nie ma? Tak, no. Siedzicie godzinę, Jasna ostatnia pochodnia. drugą godzinę, tak, wygasły wam wasze pochodnie. No, siedzicie w ciemnościach, słychać tylko czasami jakiś odgłos obsypującego się czasami pyłu gdzieś z sufitu, ale no, klapa tam na górze w kopule nadal jest zamknięta. Myślicie o tym samym, o czym ja myślę? A o czym myślisz? Że jak już stąd wyjdę, to Radanowi ten sztylet wsadzę tak głęboko, że go nie wyjmie? Też mi to przeszło przez myśl. Jaki on ma w tym interes? Nie wiem. Ale myślę, że I tak- trzeba sprawdzić, co pod tą pieczęcią jest. Pod tym No ja tak deskiem. też spojrzę na tą pieczęć i tak. To jest chyba jedyna droga, ewentualnie gdzieś, może niekoniecznie do wyjścia, ale na pewno gdzieś. No, spoglądam jeszcze na Dewara. No nie no, Nie. innego wyboru nie mamy. Chyba, No to- że jeszcze oczywiście nic z tego nie wyjdzie, ale oczywiście jeszcze możemy wydrzeć japę, a nuż ktoś nas usłyszy z zewnątrz. Nie Ale sądzę. tak średnio to widzę. Dobra.
Rozwalam mieczem te łańcuchy. Pod twoim uderzeniem po prostu pękają. Bez Jak problemu też Konanie, ze ten- starości, tak. Tak. Cyjni poszły. Nie? Opadając z łoskotem na tą miedzianą pokrywę, jeszcze tylko wykręcić te śruby, które przytwierdzają ją do podłoża i No, to już podejrzewam, że Hanzi ma lepsze narzędzie z tego. A pomagam mu też swoim sztyletem, tak żeby było szybciej. tak. A którymś z tych noży do rzucania, żeby nie zatrzeć trucizny ze sztyletu, to którymś z noży do rzucania. Mhm. Jeśli one mają trochę inne ostrze, to łatwiej będzie. Mhm. Dobra, więc no trochę wam to czasu zabiera, ale udaje wam się poodkręcać te wszystkie śruby. Jesteście w stanie zdjąć, tudzież zepchnąć tą pokrywę na bok, żeby odsłonić to, co jest pod spodem. I co, robicie to? Tak. Tak. No. Mamy wybór? No to poczekać do śmierci, tak? Tak, możecie umrzeć z pragnienia na przykład. No. O. Ale przynajmniej możemy bogaci i potrząsam torbą, w której są te wszystkie fanty ze skrzynki. Powietrze pod pieczęcią jest przesycone oddechem zimy. Ta przerwa od pustynnego upału mogłaby być mile widziana, gdyby nie jej niewytłumaczalna natura. Wszystko jest ciche, z wyjątkiem delikatnego syku piasku rozsypującego się przed lodowatym prądem. Ciemność poza światłem ognia jest dusząca, ale możecie dostrzec pojedynczy korytarz rozciągający się przed wami, wskazujący na otchłań poza wami. Jest tylko jedna ścieżka, którą można obrać, i prowadzi ona w kierunku tego niesamowitego chłodu. Do odważnych świat należy i Hanzi łazi. Brzmi jak idealne miejsce, do którego powinniśmy się udać. Mhm. Tylko nie wiem, czekaj, czy wam pozwoli tutaj ściana, ale dobra, Bo otwieram. nie ma ściany. Dobra, to jest... Dobra. Gdzie Dawar? Dawar, gdzie jesteś? Podążacie korytarzem, który wiedzie was czymś na kształt naturalnie wyżubionego w skale przejścia. Choć jego powierzchnie zostały wygładzone niemal tak, jakby to był kamień plażowy. Być może kiedyś płynęła tędy woda. W miarę schodzenia coraz głębiej powietrze staje się coraz zimniejsze. W końcu docieracie do małej komnaty z basenem czystej wody o lustrzanej gładkości. To z pragnienia nie umrzemy, przynajmniej przez jakiś czas. Ale wyjścia tutaj nie widać. No nie. No nie. Może jest pod wodą? Może to jakaś podziemna rzeka albo coś. Nic, podchodzę bliżej, sprawdzam taflę. Burzę ją mieczem, wiesz, wpadam do środka i tak żeby zburzyć ją. Mhm. Nie odlałeś do środka. Stajesz nad taflą wody i wkładasz do niej miecz, żeby zburzyć jej gładkie lustro. Wpatrując się w nie, nagle doznajesz czegoś na kształt wizji. Widzisz, szereg kobiet stoi przed dymiącym dołem. Gdy każda z nich zbliża się do otworu, kapłan odziany w ohydne, bestialskie regalia błogosławi je lub być może wykonuje przed nim jakąś formę magii. Następnie jeden po drugim podchodzą do kłębiącego się zielonego dymu i skaczą w głębiny. Jedna z kobiet zatrzymuje się przed nim, a jej zaszklone oczy otwierają się szeroko. Nagle oprzytomniała, krzyczy z przerażenia, a z dołu odpowiada jej skrzyczący głos. Kapłan popycha ją obiema rękami, ale ona łapie go za nadgarstek i oboje spadają w głębiny. Ich krzyki zamieniają się w ciszę. Wtedy z dołu wybucha eksplozja kamieni i płomieni. Niezliczone pnącza wznoszą się w górę, przyczepiając się do otaczających ścian i falującej ziemi. Masywna, cienista forma zaczyna przyjmować kształt. Przed tobą rozciąga się miasto przypominające oazę, błyszczące wbrew otaczającym je pustynnym pustkowiom. Baseny mienią się w słońcu otoczone drzewami i zielonymi ogrodami. Wieże wznoszą się ku niebu, a ich fioletowe minarety niemal całują chmury. Wkrótce wielki cień rozprzestrzenia się zarówno na pałace, jak i slumsy, zaciemniając ulice i alejki, wymazując wszystko, co istotne. W powietrzu rozlega się skrzek, a z cienia wyłaniają się wąsy, które pieszczą, a następnie niszczą wszystko, czego dotkną. Kolejna wizja. Jakaś klimatyczna katastrofa obaliła miasto. Chudy jak brzytwa mężczyzna odziany w rytualne szaty stoi na szczycie kopca świeżo wzniesionej ziemi i przygląda się zniszczeniom. Piasek i kamienie spadają kaskadą do wielkich szczelin wyrwanych z ziemi. Wszystkie budowle wzniesione rękami ludzi rozpadły się z wyjątkiem jednej. Nad gruzami wznosi się kopuła, nietknięta przez czary, które zrównały miasto z ziemią. Zniewoleni nieszczęśnicy wygładzają zaprawę, kładąc ostatnie poprawki na murze, podczas gdy bicze uderzają ich po plecach.
Czarnoksiężnik intonuje pieśń, której słów nie sposób rozszyfrować. Następnie kroczy w powietrze, jakby przekraczał jakąś niewidzialną platformę, aż dociera do pieczęci na szczycie kopuły. Rzeźbi na niej symbole i obrazy niczym gramarię, cokolwiek by to znaczyło. Długo wpatruje się w swoje dzieło, trzepocząc palcami i marszcząc brwi. Wyglądając na zadowolonego, odwraca się od kopuły i spogląda na zachodzące słońce na zachodzie. Następnie zaciska dłonie, a kopiec, nad którym przed chwilą stał, rozpada się na pół i spada na ziemię, grzebiąc kopułę i wszystkich, którzy stali w jej pobliżu, w tym samego czarownika. W tym momencie, kiedy te wizje przemijają, z odmętów wody wyłania się coś, co właściwie ciężko jest wam opisać. Bestia z najczarniejszych koszmarów, z przestrzeni gdzieś z głębin kosmosu albo z wyrwy między światami. Bezkształtna masa oczu i kłębiących się macek, pazurów. Istota jest na tyle przerażająca, że będzie wywoływała was w strach. Od rzutów na czary jest grit, nie? Jaką macie tą Sorcery Defense? 4. 6. Dobra, to nie będę zaznaczał trudności, tylko tak, grit, wartość 8, nawet nie mam tyle, 8. nie przewidziałem, że ten potwór będzie miał tak dużo. Będzie dodatkowy rzut, On ma szansę, że mu się nie udało? Raczej nie ma. chyba że A, rzuci, jedynkę może rzucić. może rzucić jedynkę. Dobra, tak, grit, kość D8, okej. No to mam 12, bo on miał 8, a tu na 6 mi się skończyły wartości, bo zapomniałem, że boss ma więcej. Więc Jeszcze sukces na flashu. no to flexu się nie liczy do NPC-ów, oni nie rzucają na flex. No, Rozumiem, że przewyższyło wasze wszystkie jakby obrony przed czarnoksięstwem, tak? No, Tam troszeczkę, tam 2 razy. No. Okay. Dostajecie modyfikator -1 do wszystkich ataków na czas trwania tej walki. No dobra, co tu zrobić? Trzeba rzucić inicjatywę. Czyli to też do inicjatywy, tak? Bo inicjatywa jest jako check, czy jako inicjatywę? To się nie liczy. Pytanie, czy inicjatywa jest checkiem. To jest edge check, no to jest też check w takim razie. Okay. Czyli do inicjatywy też wam się To aplikuje. tyle, że ja nie będę miał tego bonusu z wyszkolenia. Tylko tak, teraz rzucam na edge'a. Edge'a mam 2 i kostkę D6, czyli 2D6. Czyli 6 mam inicjatywy. A wy jak tam? 11. Jestem na końcu. Czyli tak, 11 to Hanzi pierwszy, tak? towar drugi. Dowar drugi, Tul jest trzeci i Angus jest ostatni, tak? Tak, tak. Czyli Hanzi pierwszy, no. Trzęsą ci się nogi. Zetknąłeś się z potwornością gdzieś demoniczną, czarnoksięską, plugawą bestią. Jesteś na bliskim, na close dystansie, bo tutaj jest dosyć ciasno w tej komnacie. Pierwszy instynkt to będzie po prostu do najbliższego noża do rzucania i z automatu praktycznie. Okej, dobra. Tylko zmieści się w tym korytarzu, którym weszliśmy. Czy co się mieści? Obydle. Nie mieści się. On ma obronę 6, więc... Tylko też jest jest tym antagonistą, więc trzeba mu zjechać HP-ki do zera, żeby wygrać ewentualnie. Ty z czym z nim walczysz? Jeszcze pytanie. Na razie rzucam tym nożem do rzucania, nożem do okej. rzucania, tak. Na razie tym nożem Próby do wleźć do rzucania. niego do wody pewnie, żeby go Pamiętaj inaczej... o tym sztylecie, co znalazłeś. Pamiętam, tylko że niekoniecznie chcę do wody włazić. Na razie pierwszy to właśnie rzucę. Ale noże do rzucania nie były zatrute, tylko sztylet zwykły, tak? Tak, tylko sztylet zwykły, to na razie tylko tak. Pierwsza instynktowna reakcja. 11 Mhm. i obrażeń 8? Nie, źle, wróć. Nie ta kość, sorry. 6, a trzeba D4, nie ta kość. Myślę, aż się sam zdziwię. On ma pancerz 3 do tego, więc 6 obrażeń by mu weszło. Moment. 9 teraz wyszło. Tak, to dobra, to 6 obrażeń i myślę, że drugą akcję to ja się po prostu może cofnę na ten średni zasięg, tak? Bo jeden się Znaczy odsunąć. nie, tutaj w całej komnacie jesteście na bliskim zasięgu. Aha. Na średni zasięg to musiałbyś do korytarza spierdzielać. To może spróbuję, żeby... Tak, on ma 3 metry wysokości, czy tam jakoś mówiłeś, to koło mnie przejdziesz. Bydlej się nie zmieści, ale my we dwóch tak. No.
To spróbuję się schować w tym korytarzu, spróbować go z tej wody wyciągnąć chociaż trochę, nie? Żeby nie trzeba było się kąpać z nim. I to będzie moja tura w takim układzie. To teraz był Dowar, tak? Dowar. To ja mu poślę Czekaj. Tak, no póki on jest w wodzie, to i tak niczego lepszego nie wymyślę. To nie masz jakichś czarów albo czegoś? Mam tylko taki mały łuk, służy do rozśmieszania. 6 mówiłeś, tak? Tak. Potrafiłem. No proszę. Aż się sam siebie boję. Za całe 4 minus 3, czyli za cały 1. Jest szałowo. Mhm. W tym tempie będę go zraniał mniej więcej Więc do kwietnia. Wypuściłeś strzałę, ona gdzieś tam wleciała w to coś, ale jakby większego jakby wrażenia na tym nie zrobiła. Teraz jest Tool. Może Dobra. go rozśmieszę, czekaj, ja go jeszcze drugi raz. A co? Aha. No może go rozśmieszę, wiesz. No, teraz nie trafiłem, ale była szansa wyturlać staminę. Tool ma 4 akcje w rundzie, z czego tylko 2 może przeznaczyć na ataki. Okej. Nie, To mu starczy chyba, co? Więc Patrząc po tej skorpiużycy, to... To teraz poświęca jedną akcję na... dwie plomby we mnie i akurat zajęcie sami z nim. Tak, wyskakuje, znaczy właściwie wypełza, wytacza się z tego basenu, szarżując na biednego barbarzyńcę. I teraz tak, będzie cię atakował swoimi mackami. Majta ma 8. To będę miał tu, trudność jest 6. No to jak jedynkę wyrzuci, to nie trafi, tak? I D10 jeszcze do tego dorzuca. No, 10 w sumie wynik, bo tam jeszcze o 2 wyżej ma, bo już poza zakresem jest. I teraz rzut na obrażenia. D12 plus 8, czyli plus D12 plus 16. jesteś pewien, że oni nie mają tego już wliczone? Bo zobacz, za każdym razem jak mówiłeś, A. to była razy 2. No Coś tak, było bo plus to 4, jest... plus 4, plus 6, plus 6, teraz plus 8, plus 8. Może oni już to wliczyli łaskawie A, w tą tabelę. chyba wliczyli, tak, masz rację, więc jest D12 plus 8. Nie, żeby to wiele zmieniło. 19. Mhm. No, okej, no. To za ciul. No i drugi atak. Drugi atak. Rzuci dwa, akurat jak rzuci 12, nie, dobra, to jeszcze będę stał z jednym hapekiem. 6, tak? Obrona. Tak. 9, no to trafił. D12 plus 8. 2, no to 10. To 11 nie zostało. I jeszcze w czwartej, ten, bo już nie może atakować, to zmienia, znaczy rusza się jeszcze do tego korytarza, się tu doskakuje. No, czyli specjalnie, żebyś Nie mógł Angus uciec. swojego nie mógł uciec. No dobra, no to Albo ja żeby pokazać moralną przewagę, do któregoś z nas musi się odwrócić dupą. poświęcam akcję w takim razie, dobiegam do niego, tam doskakuję Mhm. no i prowadzam. Jakie on ma trudność trafienia? 6. 6. Jest wielki, bo to ciężko go nie trafić. Się wydaje. Dobra, jestem przerażony, gen jest spanikowany. I krytyczny Moje- sukces masz jeszcze dodatkowo. Tak, no to wypłacam mu massive damage. Rozumiem. Hulk smash. 29. Weź ten wziąć, no. 29 minus jego pancerz. Pancerza ma 3, czyli 26. I tak jeszcze 3 razy. Podpatrzyłem ile ma apeku. Poważnie? Dobra. No ja mu w porywach zadaję 1. I teraz Dowar. Hansi pierwszy był, bo to druga runda jest teraz. A, teraz druga. Dobra, czekaj, druga runda. Zastanawiam co by było, jakby nie byłoby barbarzyńcy w tym. A ty Dowar w tej rundzie, a ty w to strzelałeś, tak? Dobra, Hansi, Tak. widzisz, że potwór, Ładuj go demon. tym specjalnym sztyletem. Co mówisz? A, coś mówiłeś o tym sztylecie? I tym sztyletem wyciągam go tak. Ciągnięcie sztyletu to jest akcja. Tak, więc będziesz miał tylko jeden atak. No dobra, no ale no to muszę Ale wyciągnąć, jak bo wydasz, schowałem go zapas. jak wydasz ostatniego tego, z tą ostatnią staminę, będziesz miał massive damage. To znaczy ja mam 2 jeszcze, nie? Więc a jeśli atakujesz ten sztylet, to zadajesz tym sztyletem, ci powiem, jeżeli trafisz, No, to zadajesz tak, 1d12 obrażeń plus 3 plus might. 6 miał tego, tak? Tak. No to raczej go trafisz, no. No raczej tak, bo jest... No to trafiasz, czyli masz 1d12 plus 6 i plus might swój. Masz takie obrażenia. Ile masz majtów? 3. To rzuć po prostu z czatu już tą kostką d12 plus 3 plus 3. Czyli 12 plus 9. A jak wydasz do tego jeszcze obie staminy, to za pierwszą dostaniesz K4, a za drugą 12.
Tak nieśmiało matematyka podpowiada, Tak. bo to już będzie ostatnia. Czyli D12 plus... Plus 9 to jest 5? samo z ciebie, tak? Aha. Plus K4, dobra, to jest 17. Plus Plus K4... To jest 20. Plus ostatnią staminę, czyli jeszcze plus 12 to jest 32 i jeszcze rzuć flexem, bo jak wypadnie dycha, to będzie jeszcze 12. Czyli D10... Nie. No nie. 32. Czyli 30. minus pancerz, tak, czyli minus 29, tak? Tak. Ale jak wyciągnąłeś ten sztylet i się zamachnąłeś, to ten sztylet rozjarzył się jakby jaskrawym niebieskim światłem, rozjaśniającym ostrze tej broni. Ewidentnie reaguje na obecność istoty nie z tego świata i jest o dziwo skuteczną bronią, ponieważ po tym ciosie potwór zachwiał się i ewidentnie widzisz, że jest chyba w jakiś sposób, jeżeli coś takiego może być w jakiś sposób poruszone, to zostało poruszone tym atakiem. I teraz jest Dowar, tak. Dobra, ja się odsunę, żeby w razie czego Angus mógł wbiec w tą szczelinę po mnie, może będziemy mogli uciec. I tak, wydam 1 punkt staminy, czyli zostanie mi 6. Zadam sobie ranę, zostanie mi czyli jeszcze 5 obrażeń i tu, w tym miejscu chciałbym zmaterializować wilka, którego natychmiast zaatakuję. Dobra, to czekaj, wyciągnę za niego, albo nie wyciągnę, tylko pamiętaj, że jest. Nie wyciągnij, ewentualnie. Bo to ma znaczenie, bo ja tych wilków mogę zrobić kilka, a jak będą 3, to będą miały bonus. Aha, dobra, no to hienę wyciągnę w miejsce wilka po prostu. No, Taki pustynny wilk, nie? wyleniały, nie widać większej różnicy. Tak, I wołek może go 2 razy dziabnąć, bo stoi tuż przy nim. tylko... To mogę za niego rzucać, jeśli chcesz. No, tylko pytanie, czy ten wilk nie musi rzucać za inicjatywę, żeby wiedzieć, Nie, jaki on jest... ma wtedy, kiedy ja. Aha, okej. Zaraz po mnie jest. I ma might 3 plus K8, czyli trudność jest 6. Tylko on już flexa chyba nie używa. Tak, on nie używa. Nie trafił. I drugi raz. Ćmach. 10. A teraz trafił. Okej. I obrażenia zadaje dokładnie takie same, czyli też 3 plus K8. Ćmach. 8, czyli 5. 5 obrażeń, dobra. Warcząc głucho, bestia przywołana gdzieś tam też znikąd, z jakiegoś portalu z innego świata, wgryza się w jedną z macek, ale potem potwór odtrąca go, wyrywając się. Teraz rozumiem, że jest Tul, tak? Dobra. Tul będzie atakował będzie Hanziego, który jest na niego największym zagrożeniem. Might 8 i D10, dobra. No ma do pokonania 7, więc... Więc chyba mu wyszło. A nie, 1 może rzucić, pamiętaj. No tak, zawsze. Raz się jedynka. zdarzyło. Tak, Przynajmniej i rzuca 1, więc i trafia, no tak, faktycznie. Dobra, i Kolor, czy teraz co? drugi atak. Druga jedynka. I znowu na kości 1 wypadł, więc Mówiłem. 2 ataki nietrafione, masakra. Więc teraz jest chyba Angus. Walę tam mieczem. Ja jestem spanikowany, nie widzę tego przejścia, które zrobił mi ten Dawar. zamkniętymi oczami 2 razy po nerach wytnę se to przejście. Mhm. Pierwsze to pudło. Nie, trafiłeś, dziadu. Jedynkę rzuciłem. Tak, pudło. Jedynką. Jedynkę rzuciłeś. A drugi 9, więc sukces. No i to się nazywa konkrecik. Czyli 18 minus pancerz to jest 15, dobra. Hanzi, wykończ go. I teraz jest trzecia runda, no i Hanzi pierwszy, no. I będziemy pierwszą drużyną, dodatkowo 3-osobową, która wygrała. Która mu na klepie, myślisz? I ona miała być taka mordercza ta przygoda. Jesteśmy blisko. No ty zaraz No się dobra, okaże, że wszystko fajnie, ale i tak nie mamy stąd wyjścia, więc tak umrzemy Tak. z głodu. Tak, 2 drobne ciosy. tak, Hanzi widząc, że to działa. Na sushi go. Trafiłeś. Trafiłeś. Jak to było? 12 plus 6 12 plus 3, no to plus might, no. plus might, tak. 6 plus... Coś policzyłeś, To coś nie halo. Co to było za K4 na co? Bo ten sztylet jemu zadaje ile? Nie, D12 plus 3. A, normalnie D12. jest tego. D12 plus 6, to już rzuć z czata po prostu, bo Rzuć tak z No czata. dobra. Jeszcze D10 czy flex ci wejdzie.
No to jest 12. Minus 3 to jest 9. Zawsze coś. No i ale mam jeszcze drugi atak, nie? Tak. No. Może fleksik jakiś tym razem. Dyszka poproszę. No, Flex. Proszę bardzo. Flex, to mo- krytyczny. I massive damage! Massive I damage. massive damage. No. 24 plus 6. K12, przepraszam, K12 plus 18. To wiesz co? 25. Wiesz co? Minus 3, 22. Masz jakąś fantazję, jak wygląda odesłanie do piekieł bezkształtnego demona spoza czasów? Na To- sushi dziada, na sushi. I ostatnie te wbicia i całe z tego sztyletu, on się rozjaśniał, tak? Tak. Z tego sztyletu po prostu taki niebieski płomień, który całą tą bestię otacza i znika wszystko. Tak, i ona w takich błysku. zaczyna tak się rozjaśniać ten blask jakby razi was w oczy, musicie pozasłaniać się Tak. rękami i kiedy ten blask gaśnie, to takie drobinki niebieskiego światła rozpływają się po całej komnacie. Cień spoza czasu zostaje odesłany do swoich piekielnych szczeluści, natomiast blask twojego sztyletu jakby wygasł i ono ma takie poczerniałe to ostrze, już tak jakby coś wypaliło jego moc, tak? Niemożliwe, Moment. dokonaliście niemożliwego. Chciałem powiedzieć, że łącznie dzięki mnie dostał 6 obrażeń, więc czuję się bardzo znaczący w tym starciu. Liczyłeś. Ten Hanzi tak się patrzy na ten sztylet, nie? Tak nie dowierzając własnym Ja oczom. nie patrzę, to ja w ogóle wszystkie kończyny jeszcze mam, przecież go się 2 razy zamachnął, kurde, stałem w takim wąskim tunelu, nie, i tak... Ale gdzieś tam trafiało, wiesz, zahaczało o ściany, o sufit i No. po prostu nie trafiały cię te macki, tak? No dobra, ja tam przeklękam, dysząc z zmęczenia nad tym mieczem, już to było tylko dosłownie kilka chwil, ta walka trwała. Kiedy, jeszcze dodam jeden szczegół, że kiedy bestia zniknęła, demon zniknął, to tutaj w tej sadzawce zaczyna się robić taki wir wody i jej poziom zaczyna nagle tak opadać, tak. A, czyli jednak umrzemy z pragnienia. Żeby nasze wyjście. Mówiłem, że pod spodem jest tunel. Może zanim ruszymy, to trzeba by chwilę sapnąć. Co? Mhm. No, Czyli chyba tak. rozumiem, że robicie ostatni recovery. Tak. Zdecydowanie, bo nie wiemy, co nas czeka w tym tunelu i dalej. Andy tylko przygląda się temu sztyletowi z każdej możliwej strony. Ładne Schowaj cacko, go. nie? Miałeś Dawor, rację, że no faktycznie coś z nim jest. Ten twój wilk Dowar ile się utrzymuje? On jest Aha. do końca walki albo aż go ubiją. Aha, dobra, więc no po walce tak samo jak się pojawił znikąd, tak samo znikąd rozpływa się w powietrzu i zniknął przy okazji tego rozbłysku światła, tak? Ja to myślę, że ten demon to mi zesłaniał, nawet nie wiedziałem, że coś po drugiej stronie Ja nie jest. zauważyłem w ogóle, że coś też tam jest. Tak. No dobra, to po patrzeniu pewnie ran, po odpoczynku krótkim, chyba idziemy sprawdzić, co tam jest w ogóle, nie? No, I warto chyba zajść. faktycznie ten osuszona sadzawka ukazuje trochę takie wypłukane przez czas śliskie, pozaokrąglane, ale schody prowadzące gdzieś w głąb, w jakiś tunel. Głupio by było teraz się patrzeć na schodach i kark skręci. Rzucamy na wspinaczkę? Jest szansa rzucić jeden, słuchaj. Ja nie mam staminy, więc na pewno nie znam wtedy testu. No ja też już nie. Peter Griffin time. Schodząc po tych schodach, żeby się z nich nie spierdzielić, musicie zdać test Edge'a o trudności 4. No wiedziałem. Zaczyna się. Ale już nie boicie się, więc macie normalny ten. Schodów się nikt nie boi. Ten. Ale jedynki się boję, nie? To właśnie. No było blisko, kurde. Wszystkie jakoś tam trzymając się blisko siebie, ewentualnie chwytając się, gdyby któremuś by się tam noga omsknęła czy coś, żeby nie spadł. Jakoś udaje wam się zejść. Później tunel jakby wyrównuje swój poziom i ciągnie się przez jakiś czas, wiodąc gdzieś prosto przed siebie, a potem zaczyna się podnosić ku górze. Okazuje się, że powiedzmy, że wychodzicie gdzieś tutaj z jakiejś zamaskowanego przez czas klapa jest na końcu tunelu, która wspólnymi siłami wypchnięta na powierzchnię po prostu wyprowadza was na pustynię w odległości kilkudziesięciu metrów od kopuły. No, Jest ja się już- chcę rozejrzeć, gdzie jest, Radan. Jest już właściwie wieczór, gwiazdy i księżyc rozświetlają pustynne niebo i widzicie, że niedaleko kopuły jest rozłożone jakieś obozowisko, powiedzmy tutaj, i płoną jakieś ogniska, przy których widać
postacie. Dużo ich? Co najmniej 7 osób. Dobra, nie żyją. Tak szeptem wymykamy się, czy... Tylko szczura trzeba zarżnąć. Zapomniałeś? No niby tak. A tak można się im przyjrzeć bardziej dokładnie? No to musiałbyś się podkradać. Bo ja się mogę podkraść i zobaczyć, czy Radan jest z nimi, czy go schwytali, czy co. Mhm. Dobra. O coś, Eli jeszcze coś mówił, tylko No, Dawar coś chce zrobić. nie. Trzeba sprawdzić, czy on tam rzeczywiście jest. No dobra, to jak Hansi chce iść sam, to nie będę mu przeszkadzał. Hansi ma bonusy do skradania. Tak. Właśnie. Jest zaborańczykiem. Podstawowy bonus. Ten skradanie będziesz miał trudność 6. Od razu wpisz 6 edge'a po prostu i jak nie będzie jedynka, no to wyszło. Znaczy, bo teraz mam pytanie, nie? Bo Origin bonus jest +1 to all edge checks, tylko czy to się... A, nie, to się wlicza ten Of the Shadows, dobra. To oba się liczą. To masz tak naprawdę na potrzeby Plus tego 2? testu edge'a 7, to masz +2. No to... No chyba, że jedynkę na kości wyrzucisz. No chyba, że jedynkę na kości wyrzucisz. To nie mam staminy. Nie wyrzuciłeś. Dobrze, więc Mam jeszcze plus ten jeden, tak, bo tam nie dało pustynia, się. jakieś krzaki, kamienie sprawiają, że przekradasz się bezszelestnie jak cień, którym jesteś tak zasadniczo czasami, gdy wczujesz się w swoją złodziejską rolę. To jak ci Fremeni z tym takim krokiem, tak, żeby Tak. nie szumieć za bardzo. Podkradasz się na tyle blisko, żeby dostrzec, że jest to faktycznie obóz rozbity przez Radana, który w towarzystwie jakichś 6 szemranych typów ewidentnie sobie tutaj obozuje, mają 3 namiociki rozbite wokół ogniska i właśnie Radan tam siedzi na jakimś pniaku z 2 innymi mężczyznami, tam się śmieją z czegoś i pewnie pokazują na kopułę i pewnie się śmieją z was, czekając pewnie aż umrzecie z pragnienia albo coś was wykończy w środku, tak? No, Dziwny dobra, to plan. odczołgam się z powrotem do swoich kompanów i dam relację, że Radan ma się bardzo dobrze i trzeba coś z tym zrobić. Oderwać mu gardło? Nie, zostawcie go. My tu w tej chwili jesteśmy w stanie takim, jakim jesteśmy, a on tutaj ma 6 czy tam 7 przydupasów. Jakbyśmy wrócili stąd z powrotem do miasta, to poczekamy na sytuację, kiedy nie będzie miał 7 przydupasów przy sobie. No coś w tym jest. Szczególnie, że Ale- tam nic poza tym skarbem, który ty znalazłeś w szkatułce, nic cennego tam nie znalazłeś, więc nawet jak tam wejdą do środka, to gówno No znajdą. tak. To... No to może i jest raczej, że może powstrzymać... Wybierzmy miejsce i czas. Tak, Tak. zemsta smakuje najlepiej podana na zimno. A skoro tak mówicie. Dobra. Czyli rozumiem, że wracacie gdzieś tam albo do Shadizara, albo gdzieś wędrujecie sobie tam, gdzie chcieliście, do Zambuli chyba, tak? Czy gdzieś... Nie, no teraz to nie odpuścimy dziadowi, teraz Tak, to nie, wracamy do no. Chadizar, bo musimy No, się z nim tak rozprawić, jest. no jak? Mhm. Myślę, że epilog tej przygody, bo nie ma co przeciągać jakoś specjalnie długo, wygląda tak, że wracacie do Shadizaru i czatujecie na niego, wydając przy okazji te uciłane przez was pieniążki na to, żeby sobie pożyć w tym mieście na w miarę względnym poziomie. Ja mam jeszcze zatruty sztylet, co czeka specjalnie Tak. na Radana, żeby gdzieś I tam powiedzmy, trasnąć. że filmowym jakby okiem kamery sytuacja wygląda tak, że ponuro nastrojony niepowodzeniem wyprawy Radan wraca do miasta i gdzieś tam wędrując nocnymi uliczkami w jednym z zaułków zastępuje mu drogę 3 postaci. Wiadomo oczywiście, kim są te postaci i jak skończy się ta historia dla biednego Radana, a w tym miejscu myślę zakończymy. A prawie zadajemy mu pytanie dlaczego. Jestem ciekaw, czy na nie odpowie. Jego plan był tak szczwany, że ja go nie zrozumiałem. Ja też. Szczerze mówiąc, ja do końca też. To był plan tak trwany, jak cwani byli. Był to pretekstowa fabuła, żeby po prostu wyrzucić graczy do podziemi, tak? I wystawić ich do walki, ale No, tak. No to Tak właśnie wygląda jakby ta... Żeby się okazało, że on jest chociaż ukrytym kultystą tego Właśnie, tula myślałem, całego. że jest No właśnie, ja wężą myślałem, że ludziem czy coś takiego. To myślałem, że Tak. jakiś Snake'iem jest coś takiego, to może jakimś, że gdzieś go wędrował po pustyni, jakąś wizję miał i ten tul kazał mu ofiary sprowadzać czy coś, no, a to tak, dokładnie, no. a to tak Ciągnął kolesi, rozbił obóz i czekał, aż stanie się w zasadzie co. Aż wyjdziemy i powiemy, Radan, chłopie, szkoda, że ci tam nie było, patrz jakie mamy skarby. Cholernie szczwany plan, powiem ci. Nie wiem ile on No, miał ale- tych uliców, ale podejrzewam, że z jeden. czego można wymagać od takich szczurów, które tylko mieczem za pieniądze potrafią wymachiwać. No on jeszcze mówił, że w mordę umie dać.
W każdym razie, no tak wygląda ta startowa przygoda ze startera do tego Conana. I co ja mogę rzec? No, mechanika wydaje się dosyć prosta i w miarę szybka, również w trakcie walk. I wcale jakoś tak niespecjalnie śmiertelna, albo ja nie wiem, za mało tych przeciwników wam nawrzucałem, ale... Ale w sensie coś modyfikowałeś? No tak, na przykład wyciąłem, bo tam oprócz hien na pustyni mogli was atakować jeszcze bandyci, ale stwierdziłem, że sobie bandytów odpuszczę. Mogłem też dorzucić oprócz skorpionów zwykłych i matki miotu, mogłem dorzucić jeszcze takich podrasowanych skorpionów strażników, ale stwierdziłem, że na 3 graczy to też będzie trochę za dużo, a potem się okazało, że jednak by mogło być w sam raz, żeby was trochę podmęczyć. No i zadziwiająco łatwo rozwaliliście tego Tula, nie? Więc... Tak, ale tam to była akurat seria dobrych rzutów. No, Zobacz, ale przy tej matce skorpionów, no to też w sumie, kurde, trochę mi się poszczęściło, no bo to się Lado zapowiadało, że bo po jednym trucizna. ataku połowę życia, I to nawet ona, z trucizna i czy Paskut bez. Tak, i ona i Paskut byli łaskawi rzucać jedynkę w tym momencie, kiedy mieli Tak. rzucać. No, myślę, że gdyby Tool trafił 2 ataki, to prawdopodobnie by cię złożył i wtedy, No, dopóki tak. by ktoś nie poświęcił akcji na ewentualne podniesienie sztyletu albo wyrwanie z twojego martwego ciała, to mieliby cienko, zadając mu tam po parę obrażeń na turę, tak? Tym bardziej, No. że Angus też już na ledwo stał, tak? Tak. To ja mam... No, albo Muszę ewentualnie może ta przygoda była śmiertelna przez to, że na przykład ktoś mógł olać to pomieszczenie z tą skrzynią i po prostu nie wziąć tego sztyletu. Albo się tam nie dostał, nie? Albo gdyby ten sztylet, nie daj Boże, miał Angus właśnie, bo ten sztylet w porównaniu z jego O. mieczem dwuręcznym dawał raptem 3 różnicy, więc tam 3 różnicy w obrażeniach, bo tam było K12 albo K12 plus 3, no to tam wiesz, wielkiej wiosny nie czyni, a normalnym, tradycyjnym sztyletem to Hansi by go tak samo jak ja z tego łuku, tam skrobał po lakierku Tak. co najwyżej, nie? To, tak, bo to Might 3 i plus 1d4 to przy Panterzu 3, no to... Ale jak oceniacie wstępnie tą mechanikę tego Conana? Jest fajniejsza od 2D20, jeśli ktoś z was grał, czy... Nie wiem. Szczerze Ja mówiąc, się to- spodziewałem, że będzie beznadziejna, a po sesji stwierdzam, że jest gorsza niż myślałem. Jest strasznie niezbalansowana. Zobacz, gdyby w ekipie byli sami silnoręcy, tacy jak Angus, to przez tych wszystkich przeciwników przechodziliby jak masełko, ale wpadliby w każdą możliwą pułapkę, po prostu. Bo generalnie tam te progi, które mówiłeś, były tam w granicach jakieś 7, 8 i tak dalej. No to w tym momencie taki Angus miał w okolicach maksymalnego wyniku, żeby mu to wyszło. Czyli jakiś tam w porywach 33% albo 15%, zależy czy było trzeba 5 czy 6 na ten przerzut, nie? A jak nie, to mu to wszystko się wali na głowę, dziękuję, pozamiatane. Z drugiej strony mój udział w tej całej walce jest lekko półśmieszny, przykładowo tej finalnej, no bo tak, ja obrażeń nie zadaję. Mogę wymyślić wilka, ale wilk jest na jednego klapsa, bo to jest też minion, który ma tam chyba próg 7, więc wszystko poza jedynką kładzie wilka na jednego klapsa. Ja sobie zadaję 5 obrażeń, żeby go przywołać, czyli generalnie jedyna szansa to byłaby taka, że przy twojej łaskawości i w takich postaciach jak mamy, ja bym co turę mógł wymyślać nowego wilka, a Paskuda akurat dlatego, że specjalnie lubi wilcze mięso, byłaby je tłukła w swojej rundzie. No chłopaki tam obcinali mu macki po boku w tym czasie. No tak poza tym ten udział mojej postaci jest absolutnie symboliczny, bo nie mam niczego, co zadaje obrażenia. Niby jest leczenie, ale to leczenie jest, uwaga, o zastraszającą wielkość, mianowicie o K6 i przeciętnie o 3 punkty. No to ja myślę, że jakbym was leczył o 3 punkty na turę, to ten wpływ tego leczenia jest zastraszający. No to jest w ogóle bezużyteczny, no bo generalnie podczas walki nie robi różnicy, a po walce lepiej odpocząć, więc no super, że on jest, no ale po kiego grzyba. Ja mam na przykład problem taki, że jeżeli postać jest opisana dosłownie 3 parametrami, no bo tak dosłownie jest, mamy 4 cechy i umiejkę do walki i to jest tyle, to nawet nie to, że mechanika ci nic na temat tej postaci nie podpowiada i ona jest strasznie płaska i jest zestawieniem 4 cyferek, bo ja wiem. Ja pewnie podejrzewam, że tu podobnie jak w D20 pewnie te fity jakieś i talenty pewnie ją definiują. No, więc może to te początkowe postacie są obcięte, ale no to są 4 cyferki. Nawet nie to, że tam trudno się wczuć, bo wczuć to się można we wszystko, nawet w odkurzacz, jak człowiek będzie chciał. Ale gra w tym absolutnie nie pomaga. Poza tym, co z tego, że ty sobie wymyślisz, tak jak moja postać ma opisane w sprzęcie, że ma rozmaite zioła, balsamy i tak dalej. Zioła, balsamy i tym podobne rzeczy działają tak, że po prostu się je ma i tak się dyndają u pasa. Poza tym nic nie robią. No to fajnie, że je mam.
No, ja zauważam podobną rzecz jak w 2D20, że same miniony nawet w grupie niewiele robią postaciom raczej. Chyba żeby wygrały inicjatywę. No może. Nam się akurat pofarciło wtedy z tymi z inicjatywami. Za każdym razem, zobaczcie, we wszystkich walkach byliśmy pierwsi. Zazwyczaj Ale- trzeba robić jakąś elitkę plus miniony ewentualnie do walki, żeby cokolwiek Tak. to jak zagrożenie stanowiło, tak? Kogoś, żeby brał na klatę obrażenia, nie? Jakby na przykład mamuśka skorpionowa wyskoczyła w tej samej rundzie, co wyszło te 6 minionów, to byśmy mieli ciepło. Bo albo by wyszło 6 ataków od minionów, my byśmy tam pieczołowicie próbowali tą mamuśkę klepać, albo byśmy olali mamuśkę i ona by tak po kolei rozpłaszczała nas po jednym. W jednej rundzie jednego, w drugiej drugiego, no chyba, że była uprzejmie jedynka wypadła. No i zobaczcie, że przy tych silniejszych wrogach, to czy oni nas trafią i zrobią nam dużą krzywdę, to tak naprawdę ich cechy już nie miały większego znaczenia. Albo rzuci jedynkę i nie trafi, albo nie rzuci jedynki i urwie połowę hapeków, tak naprawdę. Przy czym mamuśka jeszcze jakby wyszły obrażenia z trucizny, to pewnie mogła było urwać 3/4 hapeków. Ona de facto chyba zadawała większe obrażenia niż ten cały tul. Ona mocalne obrażenie zadała. No tak, no bo to tak wychodzi, jak kurde, Majta miał ten tool, tak, na przykład 8, tak? No, No. no ona To- miała to- chyba tak samo, tylko gorszą kostkę. No, To faktycznie w tym momencie to dopóki nie wyrzucisz tej jedynki, to wszystko wejdzie, tak? no. Dlatego mówię, że to się strasznie przyfarciło z tymi po prostu z tymi rzutami, tak? Że te jedynki jednak wypadały. No i No Flex bo- też całkiem często miał ten sukces, nie? No. Ja na przykład ściubałem staminę, właśnie pomyślałem sobie, że się przyda w pewnym momencie, bo trzeba będzie leczyć. To generalnie od samego początku miałem taki pomysł. To dzięki rzutom, które wchodziły prawie na pewniaka, stwierdziłem, że kurde, będę się rzucał jak sęp na każdy możliwy rzut. Z staminy początkowej 4 dociągnąłem do 8, no tylko, że przy tym 8 byłem w stanie łącznie wyleczyć przeciętnie za 24. Czyli i tak w porównaniu z normalnym odpoczynkiem, to tak, no, dobra, już zauważalnie, ale żeby to jakoś dupę urwało, to nie urwało. Ciekawe jak ta pozostała magia wygląda, bo tu jest tylko w tej podstawce jedna, a powiedziane, że są 4 typy, czy tam 4 szkoły magii, czy jak to tam zwać. Nie mam pojęcia, co tam się dzieje, bo na przykład tak sobie myślę, że gdyby magia jakaś tam niszcząca, ognista, czy jakaś inna działała podobnie, jakby analogicznie jak miecz, tylko że masz witsy zamiast majta na obrażenia, no to taki fireball czy inny stwór na tym poziomie mógłby zrobić dużą krzywdę. Tylko prawdopodobnie, granie- że oni taką No. magię zrobią, to raczej nie dla graczy, nie? Tak, Bo to no tak, bo raczej... do założenia musiałbyś być No. złolem i tam nie wiadomo kim, No. ale Nie wiem, znaczy dla mnie minusy na pewno są te hapeki, nie? To jakby to przyznaję, jakby to jest najbardziej mi się nie podobają właśnie, to nie lubię w grach hapeków, tak tutaj są i to trochę mnie, to jakby tak główna rzecz, co mnie irytuje, nie? Że są jednak, walka polega na zbijaniu hapeków, nie? I mimo wszystko w Konanie jak się grało, no niby też były te hapeki, ale jednak jak zadałeś tą ranę, to jakby zadałeś tam jakieś obrażenia, to jednak w ten 2D20 no ten przeciwnik miał jakiegoś minusa, tak? No z kolei tutaj jest tylko demo takie, nie? W sumie co te 2D20 ja na przykład też uważam, że on ma swoje wady i wcale nie jest, że to jest Conan, to jest dobry system, ale jest trudny do prowadzenia moim zdaniem na przykład i tam tak samo brakuje balansu, nie? Co podręcznik, to inaczej są rozpisani NPC, zdolności są niezbalansowane, robienie czarodzieja NPC to jest masakryczne, żeby go używać w walce, jak się nie otoczy go, podobnie jak tutaj zresztą, jak nie otoczy się głównego NPC minionami, to masakra, nie? To gracze po prostu go biorą jak na talerzu, nie? Od razu, więc... Czy ta gra jest bardziej śmiertelna? No nie wiem, to dla mnie jest wybijanie hapeków jak w DD-kach trochę, nie? Więc dla mnie proste, wystarczy, nie wiem, wykorzystać staminę w ten sposób, że jeden gracz ją zbija i automatycznie może zadać massive damage, potem wchodzi drugi, który sobie też zbija staminę i w następnej walce też zadaje massive damage'a w pewnym momencie, tak? Więc kwestia wykorzystania narzędzi, nie? Więc... zwłaszcza, że Massive Damage ma olbrzymie znaczenie, jeżeli używasz ciężkiej broni. Tak jak miałeś K12 ty na tym mieczu dwuręcznym czy na sztylecie. Plus 12 obrażeń to nagle jest, wiesz, Tak. uhuhu. Dla mnie to było plus 4, więc w zasadzie... Tutaj też... No Tutaj te też postacie balans- w ogóle nie zbalansowane są. Są też w ogóle- zrobione. Tutaj też w ogóle balans postaci, znaczy balans siły postaci w stosunku do NPC-ów też jest znacznie na stronę graczy, bo NPC nie mają ani staminy, ani też nie mają żadnej innej typu fatum, co było w 2D20, że można było jakoś dopalać ich jakieś umiejki czy coś, ani też flexa nie mają, więc tak w sumie mają tylko gołe staty i ewentualnie jakieś talenty czy umiejętności specjalne. Tak? Znaczy pytanie, no właśnie, to pytanie, jakie zdolności specjalni bossowie, bo
To, że mistrz gry ma Duma, czy tam te Fatum po polsku w Konanie, to i tak nic nie zmienia. Że gracze i tak, jeżeli są kreatywni w wydawaniu momentum, to i tak każdego bossa rozwalą, nie? Nieważne, co by mistrz gry robił, chyba, że nie wiem, faktycznie się podrasuje przeciwników, nie? Więc tak, D2D to jest to takiej zasadzie, że gra się półbogami, chyba, że mistrz gry zaczyna tam tych takich podstawowych przeciwników w podręczniku po prostu podrasowywać, tak naprawdę. Walka z takim podobnym potworkiem w 2D20 wyglądałaby podobnie, a może i szybciej. No. Zauważcie, że tu w podręczniku opisano, jakoby ta walka dawała możliwości typu jakieś manewry, cudawanki i tak dalej, ale tu się kurczę nic bardziej nie opłacało, jak stać koło gościa No i nie. walnąć go 2 razy. Nie, absolutnie. No bo co by mi to, nic by mi to w tym momencie nic nie to nie dało. dało. Ja mam wrażenie, tutaj Nunki, pamiętasz naszą sesję Fabuli Ultimy i Aha. walkę z tymi bossami, to mi się wydaje, że tam te ich umiejki specjalne, jakieś zagrania dużo lepiej jakby różnicowały tą walkę, że trzeba było się tutaj zająć tym bossem w ten sposób, tamtym bossem w ten sposób, bo... No, trochę to robiło właśnie takiego... Bo tam no, mieli te zagrania, że tam jeden przewracał, inny coś tam, tak, i... albo tam właśnie dużo więcej było takiego, bo tam z tego co pamiętam, to też te nasze umiejętności gdzieś tam miały jakieś różne te statusy, jak nadawały, tak? To one miały potem synergię, nie? I się kombiły ze Tak. sobą, tak. Tak, a to taka prawda, że trochę jak w DDK-ach, że w DDK-ach też niby, możesz też próbować coś manewrować, czy coś, te zasięgi i tak dalej, ale to się kończy tym, że jeszcze jak masz flankowanie, to się conga line kończy po prostu i to tyle, nie? I to jest strasznie duży nacisk na to, żeby mistrz gry był kreatywny i wymyślał nie wiadomo co, właśnie jakieś DD-ki to przeszkody taka gra, terenowe. w której w sumie HP-ki to jest główny zasób i wokół jego zbije. Kto szybciej komu zbije ten zasób, ten wygrywa, tak? A wszystko inne to jest jakby poboczne i drugorzędne. No to podobnie trochę wyszło, nie? Znaczy ja nie wiem, no i teraz chyba tam jest 12 jakaś tam aktualizacja na Kickstarterze, tak czytałem przed sesją i chyba tam jakieś mają być szkoły walki, czy coś w tym stylu, czy tam style walki, jako dodatkowe takie jakieś te skille i jeszcze coś mają być jakieś zaawansowane skille, nie? Więc jakby, bo tam nie można, dodajemy jakiś tam rozdział do podręcznika z zaawansowanymi zasadami, no i być może tam coś będzie, ale no nie wiem. Powiem tak, jakby moja posesja jest takie, że zastanawiam się, czy nie kupię sobie tylko PDF w tym momencie, szczerze mówiąc, do tej gry. Bo na razie jakby DD mi się dobrze prowadzi, znaczy dobrze mi się prowadziło, ale po iluś tam sesjach bywa męczący ten system, bo gracze są zbyt dobrzy po prostu. Czyli Lepiej mi się prowadziło, jak grałem na Shadow of the Past i tam robiłem taką wariację na temat pierwszego rozdziału w sumie i prologu, co był do masek. To zrobiłem w świecie Hyborii po prostu, ale i wtedy się w miarę okej grało, ale z kolei ja mam zawsze zarzut do momentum, bo ja uważam, że momentum strasznie rozsadza 2D20, bo gracze za dużo kombinują nad stołem i to trochę brakuje mi klimatu potem w Konanie przez to, nie? Tutaj być może by się dało bardziej go zrobić, ale mam wrażenie, że ta przygoda idzie znowu w tą stronę takiego Konana z komiksu na zasadzie, że bijemy potwory co rozdział de facto, tak? No nie na tym polegały przygody Konana, moim zdaniem. Więc mi brakuje, zamiast tych hien, to ja bym wolał już tych bandytów. No jak hieny napadają uzbrojonych ludzi na pustyni, no chyba tylko w komiksach o Konanie ewentualnie, albo w jakimś, nie wiem, planszówce o Konanie. Tak samo skorpiony nagle z dupy. No nie, mi się w ogóle ta przygoda nie podobała, nie? Pod tym względem. Mało była Konanowa. Przygoda to w ogóle był railroad, bo to był na zasadzie idziemy, bijemy i nie masz możliwości zrobienia czegokolwiek innego. Nie dało się zagadać, nie da się zakombinować, nie ma możliwości wyjścia, bo to jest na końcu wanny i po prostu musisz przejść prostym korytarzem. To, że tam były niby 3 pomieszczenia, to była ściema. To był jeden korytarz tak naprawdę, przejście od bitki do bitki, nie? Ale teraz się można zrobić taką przygodę, bo była na przykład właśnie do D20 zrobili dobrą przygodę, Pit of Cthulhu, gdzie normalnie jest wypadek na morzu, gracze dostają się do niewoli, muszą ratować jakąś tam, powiedzmy, księżniczkę od ryboludzi, tak? I jakby jest walka z jakimś potworem i to jest tam jakaś fabuła, nie? Jakaś fabuła taka, którą może powiedzieć, kurde, teoretycznie można by nawet zrobić taki pastisz Konana, nie? Że on może przeżyć taką przygodę. Ale taką przygodę jak ta?
Ta przygoda była nudna. To tak, No tak, jak ja ona była nudna bez skaczę, fabuły. tutaj u Żyrafa też między innymi właśnie skaczę po tych systemach, to właśnie z tymi starterami to zawsze jest problem, żeby coś Na bardziej razie- charakterystycznego. na razie Ale uważam, ja właśnie że- mówię o przygodzie ze startera, która była do No. 2D20. Jedna przygoda właśnie z tego startera była, tak jak mówię, jest po prostu wypadek na morzu, burza, bla bla bla, To dostają jest się do niewoli trytonów, a druga przygoda działa się na pograniczu piktyjskim, gdzie po prostu była karawana, tak? I też coś tam się wydarzało, tak? I tam była jakaś fabuła, że coś gracze mogli zrobić, a tutaj generalnie... Ja jednej rzeczy nie rozumiem, bo wystarczyłoby po prostu wziąć ten zbiór opowiadań o Konanie i wziąć którąkolwiek i one są akurat takie nie za długie, nie za tego, po prostu przenieść tą jego przygodę, tylko zrobić z innymi bohaterami, bo one większość, no nie oszukujmy się, no ten Conan, to tego opowiadania, to one mają tą samą strukturę, wyglądają pirazy drzwi przeważnie tak samo, to ja się śmiałem, pisałem, śmiałem właśnie też na Discordzie u Żyrafa, że to jest taki trochę harlekin dla facetów, tak, że po prostu jest sobie Conan, jest jakaś damsel in distress i on ją zawsze na końcu ratuje i coś po drodze ubija kogoś lub coś. Nie zawsze, no nie No, zawsze, większość tego to tak no. wygląda, W Feniksie no. na mieczu nikogo nie masz ratuje. damsel in distress? Nie masz. Dom pełen łotrów, gdzie masz damsel in distress? Nie masz. W Wieży Słonia też nie ma damsel in distress, tylko jest... Prawie w żadnym nie ma. No jest w paru, dosłownie nie wiem, w 3 może. Tak, No, No, ja ja nie sobie wiem. raz to czytałem, to Ale tak faktycznie schodzi z każda krzyża, tak to samo on nie wygląda. ratuje tej damsel in distress, tylko tak naprawdę jakiś tam gwardzista, tak? Czy coś takiego tam ratują ze swoimi partyzantami, którzy tam i tyle, tak? No, nie, znaczy, jakby się wczytał i bardziej poczytał na jakieś takie blogi, czy tam jakieś takie artykuły na ten temat, to naprawdę być może to jest, tak można uważać, że to jest harlekin dla facetów, bo to pisał gościu, który miał 30 lat, tak? Czy tam mniej, bo on przerabiał sobie te opowiadania, tak? Ale no one mają Poza tym pytanie, czy to były opowiadania Howarda, czy to były opowiadania jego następców, czyli tam De Campa i Cartera, nie? Czy tam No. jakichś innych, więc... Ale to No. nawet właśnie mówię, że wziąć takie na te proste, nie wiem, co przychodzi mi do głowy, na przykład na wyspie jakiś trafił i właśnie też z kościową jakaś z tymi kamiennymi, czy co to było, tymi posągami, co ganiały potem ich po tej wyspie. To, Tak coś naprawdę w tym... tą przygodę wystarczyło przebiec na tej zasadzie, że zdobyliście mapę, idziecie odkryć skarb. I sami tam włazicie, bo szukacie skarbu No, i nie dajemy żadnego maga, który by odkrył, że tam jest faktycznie ukryty jakiś potwór, tak? Tylko sami włazimy w jego po prostu ten i jeszcze ewentualnie robimy jakiś kult, który tam, nie wiem, jakiegoś wężoludzia, który się tym zajmuje, tak? Gdzieś tam na uboczu i to on zamyka tą kopułę, tak? No, można było coś wymyśleć, no nie wiem. no na pewno można by było Zawiodła mnie ta Zdaje przygoda się, na maksa. zdaje się, że ta przygoda z tego startera jest taka trochę na odpierdziel zrobiona. No, Znaczy ona jest trochę zrobiona na tej zasadzie, jak goście by robili ten, no nie wiem, jak to nazwać, powiedzmy scenariusz do planszówki Konana. O, To są ci może- sami kolesie. chciałem powiedzieć, że ona jest planszówkowa z cyklu wejść w lochy, zatłuc, tak. wejść w lochy, Ja zatłuc. nie czytałem od strony mistrza gry, jak to wygląda, ale miałem takie wrażenie, że to jest taki tutorial z gatunku, w zasadzie tam coś więcej oprócz tej walki jest, tam chyba nie bardzo, żadnych takich interakcji. No właśnie nie niczego. ma, a pamiętam, że No. część opowiadań o Konanie na przykład było, że głównie to przez 3/4 opowiadania to na przykład były jakieś dialogi, rozmowy, No tak. albo jakieś, nie wiem, skradanie się, eksploracja i dopiero na końcu jakaś walka, nie? Więc... No tak jak z tym, o właśnie, na przykład ten, to dom, muzeum to było jakieś, też było, co się skradał Tak. i też była chwila, chyba jedna jakaś... No z wężem na tam na końcu. końcu temu, jak pamiętam, już tak się nazywa, to w tym... To był ten, właśnie... Znaczy, znaczy to był wąż z głową człowieka, nie? Tak. No. Że z tą, w tej wazy, co ktoś otworzył tam Tak, jakimś tak, tam... Tak. No i to w ogóle No i- cały był misterny plan, że Tak. Amon wysłał ten niby Tak. prezent do kapłana Ibisa, że Kalantesa, tak, to tam było. że niby to był jak jego prezent, tak naprawdę to była No. pułapka, tak? No ale właśnie mogłoby być tak na przykład, że włamujecie się gdzieś i też się coś takiego no można było to na pewno ciekawiej zrobić z jakimiś właśnie interakcjami typu trochę bardziej, tak? Czy Czyli- znaleźliście właśnie czyli można przerażonego strażnika, czy coś. Można to podsumować, że po prostu ta przygoda w żaden sposób nie oddaje tak naprawdę ducha żadnego z opowiadań, tak? Nie. No nie. Nie, znaczy
nie oddaje, poza tym ja mam w ogóle wrażenie, że ciężko, bo my tak sobie gadamy, ale zauważcie, że żadna przygoda dokonana, nieważne takiego systemu, tak naprawdę nie oddaje opowiadań Kodana, bo przeważnie tam mieli się, one wszystkie są w walce, de facto. O i jeżeli kiedyś prowadziłem też graczy, mówię, wiecie co, nie będziemy próbować tego zrobić jako jak opowiadania Howarda o Konanie, tylko zrobimy jako komiks. Bo wszystkie systemy RPG, jakie wychodzą na temat Konana, to są naprawdę na podstawie komiksów. Tak jakby to mogło wyglądać po prostu w komiksie. Nawet to nie jest tak, jak wyglądało w filmie Minusa ze Schwarzeneggerem, bo tam też, no tam de facto walka z ostatnim bossem to polega na tym, że ścina mu głowę po prostu, tak? Nie ma żadnej walki. Ścina mu głowę. I tyle, tak? Chodzi o klimat. O przeżycie przygody tak naprawdę. Jest jedna walka po prostu z minionami de facto jego, tak? A wszystkie przygody dokonane są robione na zasadzie, że jest x potyczek z minionami, ewentualnie z jakimiś przydupasami tamtego głównego bossa i potem jest główny boss i tam jest po prostu tłuczenie go, bo to jest jak super uber boss, który musi wszystkich rozwalić, nie? No nie no. Powiem tak, ostatnio miałem na ten temat przemyślenia. Równie dobrze mógłbym wziąć Zew Cthulhu, ewentualnie nakładkę, powiedzmy, nie wiem, Dark Ages i na tej podstawie zrobić sesję Konana. Tak naprawdę. Nie potrzebuję mechaniki, która mi będzie tylko w walce, nie? Bo tak naprawdę ta mechanika tylko się sprowadza. Tam, bo nie wiem, też chyba ktoś pisał na jakimś zagranicznym forum, że jak czyta właśnie te Kickstarter, to de facto wszystkie postacie są do walki. Bo nie ma żadnych socjalnych skilli. Tak naprawdę, ja gram, mam Origin from the Hills. Jak powiedziałem ci, że szukam śladów, to kazałeś mi rzucać na Witsa. No gdzie tu jest ten tropiciel Conan i tak dalej? Teoretycznie to ja jestem właśnie takim Conanem. Nie mogłem tropić nawet, bo nie mam takiego skilla. A nie wiem, czy w ogóle istnieje. On nie ma skilli, jedyne skille jakie są, to jest +1 do obrażeń tym, +1 do obrażeń tamtym, +1 do trafienia, nie? No dla mnie te deki takie już okrojone ze skilli. To są takie stare dedeki z lat 70. No. Chodzicie do lochu i tłuczecie potwory. No ja mówię, kupię chyba sobie tylko PDF-y, żeby zobaczyć, jakie przygody wymyślili z ciekawości. Tylko tyle chyba sobie odpuszczam ten system, jednak. Czyli jednak nie zachęcająco to wygląda. No nie, bo w parniu wyszło słabo, nie? Jeszcze faktycznie ta przygoda zniechęca, bo jakby Modifius jednak te przygody jakieś tak, przynajmniej te początkowe, one coś tam miały jednak z tego Konana, mimo wszystko, coś tam było. Że można tak? sobie było i pogadać i coś innego porobić niż tylko tłuc, tak? No, No, tutaj nie Jest to- masz system sellera tak naprawdę, nie? znaczy, Conan nie jest o gadaniu, nie? Ale chciałbym jakichś przeciwników, których mogę przestraszyć na przykład, tak, żeby z nimi nie walczyć, albo uciec przed nimi, no, rozumiesz, no, żeby jakieś wyjście było, a nie w zasadzie, tak jak Errol mówił, wchodzimy do jednej lokacji de facto i bierzemy wszystkich, którzy nam wyskoczą, bo tak de facto to na tym polegało, nie? Taki staroszkolny dungeon crawl z tego wyszedł po prostu właśnie, że... No, No tak. nie porywa to wszystko jednak. Najmniej lubiane przeze mnie przygody zwykle. No i to jeżeli Dungeon Crawla jeszcze przeżyje w Airdownie na przykład, bo to ma sens fabularny. Ale wiesz co, ja Wchodzimy akurat do KR. uważam, że Earthdown tutaj mimo większego skomplikowania mechaniki ma tą przewagę nad tym Conanem, że przeciwnicy są ciekawsi, nawet takie pomniejsze jakieś rzeczy jak na przykład te pszczoły czy coś, że potrafią jakby mają tak przemyślane specjalne zdolności, że każdy przeciwnik jest jakby w jakiś sposób ciekawy, no chyba, że już klepiesz tego od kilkudziesięciu sesji na pęczki, no to już wszystkie znasz, tak, ale przez pewien czas te wszystkie potworki z bestiariusza w jakiś sposób mogą być interesujące, jak się na nie natykasz po raz pierwszy, drugi, nie? Ja Więc... się najbardziej zgadzam, tylko mówię, że generalnie nie lubię struktury przygody polegającej na tym, wchodzicie do lochu. Ja myślę, że nie po prostu... robicie z DD-kami po prostu na tej zasadzie. Jestem wychowany na Warhammerze i Cyberpunku. Ja nie lubię lochów. Ja muszę mieć przygodę, jakąś fabułę. A nie wchodzić do lochu i tu... No, i dlatego Nie oszukujmy się, że po prostu no też granie w RPG trochę ewoluowało i tak no nie szuka się takiej... To nie jest już czysty taki wargaming, że po prostu masz figurki, przesuwasz je i tam... Stary, Ludzie ja zaczynałem dość... grać, ja pewnie jeszcze wcześniej, jak opowiadał ostatnio, to nie używało się figurek. No tak, ale rozumiesz o co mi chodzi, po prostu, że to się wywodzi z tego wargamingu Ja takiego wiem. typowego, ale no to się zmieniło, a ta przygoda jest jakby napisana właśnie do tych początków, tak, że to dalej jest taka stricte walka i... Rozmawialiśmy, się bardziej wydaje właśnie, że oni nie tyle, że do początków gdzieś to nawiązuje, tylko ona nawiązuje do planszówki. Do planszówki. To jest bardzo No. uproszczone, no. Tak, jest przeniesienie de facto tego board game Conana od Monolitu, ta sama firma zresztą to pisze, no to ci sami ludzie po prostu przenieśli planszówkę na RPG, tylko No bo zrobili to w nawet tam- najbardziej uproszczony sposób, jak się dało po prostu. No bo nie? nawet oni tam gdzieś chyba było napisane, że będzie można wykorzystywać te wszystkie figurki i te inne elementy z planszówek. Lepiej!
lepiej, jak wejdziesz ten ostatni próg, to masz wszystkie figurki, które wyszły w King's Pledge, plus wszystkie te maty, nie? No. No, Czyli to masz tak maty wychodzi plus na to, że, figurki. No. że to taki produkt bardziej, żeby napędzić jeszcze sprzedaż fantów, tak? A szczerze mówiąc, ta fizycznych. mechanika jest na tyle fajna w tym Konanie, że ja nie potrzebuję tej mechaniki, żeby zagrać taką przygodę. Ja mogę wyciągnąć po prostu planszówkę i zagram tą samą przygodę. Bez Tak, kupowania bez niczego. większego problemu. No. Tam też są przecież, tam też postacie mają skille swoje specjalne zdolności, czary, ekwipunek. Ja tam wszystko mam. Mogę nawet rozwinąć postacie, bo mogę zagrać Conanem barbarzyńcą, Conanem najemnikiem, Conanem zdobywcą po kolei. Mam wszystkie kartki, więc znaczy karty postaci też mam, więc serio, w ogóle nie wiem, no, masakra, nie? Ale dzięki za sesję, to było bardzo mi potrzebne. Chłopaki, jak zawsze granie z wami, sama radość. Nie Ja mogę mimo, się ja doczekać. mimo wszystko, że przygoda była jaka była, to bawiłem się dobrze i miałem zabawę z tego, że rozwalali się tych przeciwników z dosyć sporą łatwością, nie? Słuchajcie, jak będzie taka potrzeba, będziemy grali. Będziesz chciał Żura wypróbować system, w którym gra się pralką automatyczną, będziesz szukał graczy. Wiesz, gdzie mnie szukać, ja zawsze. Jasne, dzięki wielkie w No. takim razie. Więc Dzięki. Ja Dzięki, bym- chłopak. pomimo wszystkich wyszczególnionych tutaj w podsumowaniu wad, ja osobiście mimo wszystko bawiłem się dobrze, ale no Ale też mój się jakby dobrze entuzjazm wobec finalnego produktu jakoś troszkę opadł, ale myślę, że ponieważ mam fizyczny podręcznik do 2D20 i mam ten moduł tutaj na Foundry do 2D20, to kiedyś jeszcze do Conana wrócę, tylko w tym wykonaniu właśnie Modifusowym i sobie coś tam pogram, może te sławne właśnie Jamy Kutalu i te inne. Lecę od razu Shadow of the Past robić postacie. Chyba, że zamierza zrobić jednostrzał. No to No. wtedy na normalnych możesz sobie zagrać. Ale jak nie, to Shadow of the Past jest najbardziej Czym jest Shadow of the Past? No, z słabszymi postaciami się zaczyna po prostu grę. Jest maksymalna umiejętność jest na 3 i statystyki zaczynają się od chyba tam jest 8. Ale to jest w podręczniku gdzieś zawarte? Tak, Czy to jest tak, tam są takie zasady. No, ja powiem tak, ja zrobiłem taki eksperyment i faktycznie się dobrze nam grało. Jednoszczała też zrobiona na tych zasadach, to tak, Shadow of the Past, potem jest ograniczenie ekwipunku, bo generalnie zawsze mnie to bawi właśnie w te 2D20, że wykonanie postaci zwykle ma albo bez zbroi, albo jakąś zbroję, miecz i jakąś ewentualnie inną broń i to wszystko. A tutaj zaczynasz, masz sztylet, włócznie, miecz, tarczę, pancerz, nie wiadomo co tam jeszcze, zależy jaką postać sobie wybierzesz, więc ja też ograniczyłem ekwipunek do minimum, żeby miał postacie. Miałem w każdym razie, że to w The Past tam jest, jak są zasady dodatkowe, tam jest dosłownie jedna strona A4 i tam są wymienione te Aha. kilka tych rzeczy po prostu, które można zagrać, nie? Mhm. No. Mówisz, polecasz tak zagrać, że jeśli chcesz chcieć być w kampanii, to zalecasz... Jeżeli chcesz zagrać Conana mniej więcej tak, jak to wygląda w książkach, to Shadow of the Past. Jeśli chcesz zagrać Conana tak, jak wygląda zwykle w komiksach, czyli sieje właśnie, w każdej przygodzie to sieje Cthulhu, albo inny tam pomiot z kosmosu, że czarodzieje rzucają, nie wiem, jakieś takie super czary, no to tak, to sobie zagraj na normalnych zasadach, ale jeżeli chcesz zagrać na taki bardziej w książkowy sposób, to tylko Shadow of the Past. No, rozumiem. Tutaj 2 komentarze z czatu. Pierwszy, zapraszamy do Zewu, tam są przygody, podchody i socjale. A drugi komentarz zabawny od Sylwana. Słuchało się was bardzo fajnie, teraz czekam na przygodę na pralce automatycznej w waszym wykonaniu, bo zabrzmiało to bardzo intrygująco. Kiedyś grałem drukarką, która nie mogła się do niczego podpiąć i chodziła nieszczęśliwa, bo miała kabelek z nie tą końcówką. Są takie systemy. Tak. System frania RPG. Tak. Tak. Uciekam. Myślę, że ogólnie jeszcze jak wynajdę jakieś ciekawe startery, które bym chciał zahaczyć, to na pewno będę się zgłaszał do was tutaj na Discordzie, do moich graczy, żeby kto chętny to się tam brał udział, tak? Do Pratchetta nie wyszedł czasem jakieś? Właśnie do Nie Pratchetta tylko. wyszedł, ale On nie ma prawa działać nie po angielsku. Tam mechanika na przykład się opiera o ilość gierek słownych anglojęzycznych na synonimach i tym podobnych rzeczach w opisie sceny. No tylko to właśnie zróbmy to po on jest polsku. chyba gdzieś tam na jakiejś wariacji PBTA i z tagami jak z Miasta Mgły, więc to No. dużo jest opowiadania w metagrze i wykłócania się z mistrzem gry o to, czego ja mogę zastosować, a co nie. Średnio mi się to trochę podoba akurat. Może tak rzuciłem, bo tak bo ja nie jestem targetem tej gry w ogóle, więc to nawet nie rozmyślam, żeby to kupić. Ja tylko tak rzuciłem, bo myślałem, że może... Chociaż może z Jest ciekawości gdzieś zdecydowanie. tam, z ciekawości może po to sięgnę, żeby chociaż to zobaczyć w praktyce, ale
jeżeli chodzi o gry na PBTA, to mam akurat inne tytuły, które mnie interesowały kiedyś w przyszłości. Natomiast jakby Ankh-Morpork... Jeszcze nawet nie wiem, czy potrafiłbym na sesji tak naprawdę oddać jakiegoś ducha Pratchetta, bo to dosyć ciężkie w realizacji. Trzeba mieć dowcipne dialogi i tak dalej. Myślę, że to jest... Akademia Pana Kleksa, wszystko Żeby jasne. to nie była przeciętna gra fantazy, tylko w jakimś znanym, jakby powiedzmy z książek mieście, to trzeba by się naprawdę postarać, i to zarówno po stronie prowadzącego, jak i graczy, więc myślę, że to ciężkie w realizacji samo w sobie jest, ale może jakieś startery się tam jeszcze pewnie gdzieś będą pojawiać, więc można coś tam No tego wypróbować. jest jak psów, tego. Trochę po pokłosie też. Na razie ale- nadal dla mnie na pierwszym miejscu nadal starter do Fabuli Ultimy, bo mimo że ma też taką trochę railroadową przygodę, to w jej trakcie jakby dużo lepiej pokazuje niuanse mechaniki i finalna walka z tymi bossami na końcu też jest ciekawsza, bo mają fajniejsze jakby zagrania i to wygląda lepiej, ciekawiej. Jak na razie do tej pory z tych starterów, co przerobiłem, to nic się z tą Fabulą Ultimą nie równa, tak? No ja to bym się podłączył, że faktycznie chyba na razie to najlepiej wypadało, bo przy Delcie Green to też ta przygoda była taka trochę, No, słaba była w sumie też. no... Sama Delta Green ekosystem wydaje się być całkiem ciekawy i takie modernowe podejście do Cthulhu, trochę podkręcone, wydaje się też całkiem spoko, ale ta przygoda była akurat słaba. No dobra, ale nie zatrzymuję was, chłopaki, bo jest po północy i mamy ponad 4 godziny na liczniku, więc przychodzi nam się chyba pożegnać w tym momencie. Dziękuję za udział w dzisiejszej sesji, za rozegranie tego startera, dziękuję za udział na czacie, może nielicznym, ale za to bardzo aktywnym widzom i słuchaczom. I do zobaczyska na kolejnych sesjach. Do zobaczenia na kolejnych sesjach Papateczki. No i na razie. Dzięki. Cześć. Hej, hej. Cześć. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.